Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie, ale czasami też o ludziach, o konkretnych osobach. Dzisiaj rozmowa z cyklu Kim Pan jest? A moim gościem jest Jakub Żulczyk. Za chwilę zaczniemy rozmawiać. Najpierw chciałem, jak zawsze, podziękować wszystkim patronom. Dzięki wam serdeczne, to dzięki wam ten program istnieje i jest niezależny. Jeśli ktoś z państwa chciałby dołączyć do grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz zaczynamy. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Jakub Żulczyk. Cześć, dzień dobry. Cześć, bardzo mi miło. Bardzo też. Dzięki za zaproszenie i super być twoim gościem. Super, że jesteś w moim programie. Ten program się nazywa Kim Pan jest. Więc kim pan jest, panie Żulczyk? Kim pan jest? Kim jesteś? Znaczy, po pierwsze i najważniejsze to ja jestem pisarzem. Mhm. Oczywiście, że w wymiarze jakimś prywatnym, no to jestem mężczyzną, człowiekiem, Polakiem i tak dalej. No ale skoro ja jestem tutaj jako osoba publiczna i no to dla mnie najważniejszą częścią mojej osoby publicznej jest bycie pisarzem i moja praca pisarska. Jestem też scenarzystą, pracuję przy różnych projektach ekranowych, głównie telewizyjnych. Prowadzę podcast Co ćpać po odwyku o uzależnieniach, o trzeźwieniu. Ostatnio jestem współwłaścicielem wydawnictwa. No to chyba to są takie rzeczy, które są najważniejsze, jeśli chodzi o moją osobę, o jej taki aspekt publiczny. Mam 42 lata, urodziłem się na Warmii i Mazurach. Konkretnie to urodziłem się, szpital był w Szczytnie, ale mieszkałem na początku w takiej wsi Zabiele, która jest niedaleko Szczytna. Potem rodzice przeprowadzili się wraz ze mną, wówczas poroletnim, do Niedzicy. Jestem bezdzietny, jak na ten moment, ale nie jestem singlem, mieszkam w Warszawie, ale mam też dom na Mazurach, w którym spędzam coraz więcej czasu, więc można powiedzieć, że trochę wróciłem do macierzy. Ja, kiedy cię zapraszałem, to myślałem, że będziemy rozmawiać o kandydacie, bo chyba pierwszy raz się z tobą skontaktowałem jeszcze przed tam pierwszą turą, czy w czasie wyborów prezydenckich. Albo między pierwszą a drugą. Jakoś tak to było. Ale potem tak sobie zacząłem myśleć, że w ogóle chciałem, bo pomyślałem, to dobra, to ty jesteś nie tylko pisarzem, tak, bo też opowiadasz o swoich doświadczeniach, o swoich traumach, o swoich przeżyciach. Więc jakby dla mnie jesteś taką postacią bardzo wielowymiarową. Opowiadasz o tym, co cię spotkało, spotkało w życiu, tak? Z czego wychodzisz, nie? I to jest, nie każdy opowiada o historii, co uważam, że jest w ogóle ważne dla ludzi, żeby się tym dzielić. A po co piszesz książki? Bo dzisiaj, rozumiem, to jest twój zawód, już zarabiasz, to zdaje się nieźle, zazdroszczę. Nie jest źle. Nie jest źle. Ale co cię pchnęło? Bo pewnie mógłbyś zarabiać w inny sposób, nie? Właśnie nie wiem, czy ja mógłbym zarabiać w inny sposób. Ale poza aspektem utrzymywania się, tak? Każdy z nas się z czegoś utrzymuje. Ja robię ten program nie dlatego, że to jest najlepszy sposób na zarabianie, tylko dlatego, że ktoś chce robić, tak? Po coś to robię. Po co ty piszesz? Jest tak, po pierwsze to ja lubię to robić. I im dalej w las, im jestem starszy, im lepiej rozumiem, czym pisanie jest na różnych poziomach. Pisanie jako proces komunikacji, pisanie jako opowiadanie historii, pisanie jako bardziej taka czynność techniczna, która się rządzi różnymi prawidłami, tym bardziej lubię to robić, bo mam na tym lepszą coraz jakby kontrolę. Ja w ogóle nie myślę o swoim jakby pisarstwie w kategoriach takich szkolnych, nazwijmy to, czyli jakiejś wybitności, bycia tam zapamiętanym przez pokolenia, w ogóle kompletnie się nad tym nie zastanawiam. I ja nawet nie wiem, gdzie ja byłbym jeśli taką w ogóle by skalę stworzyć. Ja myślę, że jestem pisarzem takim popularnym plus. Tak bym siebie określił. Czyli kimś, kto robi literaturę popularną, w sensie jakąś tam
gatunkową, z historią, z fabułą, ale gdzieś coś zawsze też jest w tej mojej literaturze trochę innego, trochę zepsutego, coś, co chcę powiedzieć o sobie, o tym, jak widzę świat. Ja jestem też trochę zadymiarzem, więc czasami te moje książki są taką próbą zamieszania jakby w garnku, zrobienia jakiejś zadymy. Taka na przykład, to była jedna z intencji przy pisaniu Kandydata, mojej ostatniej powieści. Także no, ja to po prostu lubię, sięgając trochę głębiej, bo słowo lubię jest proste też i może takie niewystarczające, nie? Bo lubię to ja też, nie wiem, sernik na przykład. Ja być może mam tak, że ja mam tak nieścisły umysł i tak jednak nieuporządkowany, że kiedy ja chcę powiedzieć coś, co ja czuję o świecie i ludziach, albo wydaje mi się o świecie i ludziach, ja muszę napisać na ten temat właśnie długą książkę, długą opowieść, jakoś to zmetaforyzować, poubierać w jakichś ludzi, którzy mówią w tej książce różne rzeczy, te rzeczy są czasami ze sobą sprzeczne, aby gdzieś tam w ogóle to jakoś narysować. I chyba ja się komunikuję w ten sposób po prostu, wiesz, bo ja owszem bardzo często zabieram też, jestem takim często zadymiarzem internetowym i często zabieram głos w różnych sprawach w internecie i raz nawet doczekało się to takiego, efektem tego był cyrk prawny znany na całą Polskę, o którym też na pewno słyszałeś, ale tak naprawdę ja wbrew pozorom staram się być ostrożny w tej materii, również dlatego, że im jestem starszy, tym bardziej mam tak, że wiem, że nic nie wiem. Po drugie, no coraz bardziej dochodzę do wniosku, że chyba jednak największym złem nie jest jakaś tam strona sceny politycznej, tylko polaryzacja sama w sobie jest tym złem największym absolutnie i największym niebezpieczeństwem. Jeśli ktoś powie, że to czyni mnie tam symetrystą czy kimś, to bardzo proszę. A po trzecie, dlaczego ja w ogóle też jestem z tym trochę ostrożny, ja potrafię często zmienić poglądy w danej sprawie, nawet dosyć gwałtownie, pod wpływem jakichś lektur, czy przemyśleń, czy impulsu. A z tym lepiej na przykład nie wyskakiwać, bo ludzie to od razu wtedy mają za jakąś hipokryzję, wiesz o co chodzi. Tak. O tym symetryzmie, o polityce. Jeszcze pogadamy. To pogadamy, dojdziemy do tego, ale jeszcze najpierw chciałem o czymś innym. O tobie i o tym, bo to mnie zaintrygowało. Jak przeczytałem chyba na początku Ślepnąc od świateł, nie? Potem dawno temu w Warszawie, a potem Kandydata. Jak przeglądałem, czy czytałem o twoich innych książkach. Ale co mnie w tym uderzyło, mnie te książki, czytanie twoich książek mnie bardzo męczyło i mnie bardzo wkurzało. Jakoś tak ciężko. Mówię, kurde, ten facet opisuje jakiś świat, którego ja nie widzę, bo jestem optymistą. Nie? Widzę błękitne niebo, rozwijającą się coraz lepiej Polskę, w której masę rzeczy mnie wkurza, ale jednak idziemy coraz... A żeby było śmiesznie, ja też jestem optymistą, Igor. Ale to chciałem to podrążyć, nie? To, co opisujesz, no to jest jakiś straszny świat z ludźmi, z samymi ludźmi, którzy są połamani, pognieceni, albo są przestępcami, albo ich życie jest wywrócone kompletnie, albo w ogóle umierają, czy są bliscy śmierci. I właśnie wszystko wokół tego, i wszystkie te trzy książki, to je łączy, bo ten świat w Kandydacie też jest taki. No, opisujesz inną rzeczywistość, ale też tam są wszyscy, nie będę mówił jacy bo tu będzie trzeba pikać, ale wszędzie jest tylko ta ciemna strona tego. I dlatego cię założyłem krzyk, nieprzypadkowo, bo tak myślałem rano, co mam założyć i pomyślałem, bo te książki krzyczą. Dla mnie one są, ja jako czytelnik, tak? Dla mnie one są krzykiem. Bardzo ładne. Tylko zastanawiam się, jakby dlaczego ty krzyczysz? I jakby czy ty ze względu na swoje, nie wiem, doświadczenia trudne, czy tak widzisz po prostu ten świat, że on jest cały czarny, straszny i nic innego nie ma. Bo jeszcze jedno zdanie tylko ci powiem, że w tych książkach o Warszawie, ja tak jak ty, przyjechałem z małego miasteczka wiele lat temu i żyję tu w Warszawie. Ja w ogóle nie znam tej Warszawy, którą ty opisujesz. Po prostu w ogóle, ani kawałka jej nie widziałem. Nie? Ja widzę kompletnie inne miasto. Owszem, które było zasyfione, teraz jest coraz fajniejsze. W ogóle nie znam tego świata. Nie wiem, o jakimś innym mieście piszesz. No ale wiem, że są rzeczy, których nie widzę, bo tam nie bywam. O każdej z tych książek można byłoby mówić z osobna. Na pewno to jest coś, do czego ja docieram chyba najpóźniej.
i coś, co zajmuje mi najwięcej czasu. I chyba w ogóle niedawno zdałem sobie z tego sprawę, no że owszem, ja wyjmuję coś z siebie, czego ja w sobie na przykład nie chcę mieć i co za mną chodzi jak jakiś cień i co wynika, nie wiem, z jakichś moich przejść, a być może z jakiejś w ogóle mojej konstrukcji psychicznej, czy jakiejś takiej kruchości, czy nawet podatności na coś, co może się we mnie na przykład wślizgnąć, coś złego. I ja to w tych książkach trochę egzorcyzmuję, oddaję, tak? Ja po prostu trochę leczę siebie, czyszczę siebie, zamykam to w ogóle jak w tej literaturze, jak w takim, powiedzmy, w takiej klatce i to zamknięte w takiej klatce pokazuje innym ludziom, słuchajcie, jeśli wy macie też coś takiego w sobie, to nie jest tak, że to jest niepokonane. O, tak mogę to określić, tak mogę to opisać. Mi się bardzo podoba, co ty powiedziałeś, że te książki krzyczą, bo tak, one trochę krzyczą, one też często narzekają, one marudzą. Mi się wydaje, ja bardzo chciałbym wierzyć w to, że one też się trochę śmieją. Bo mam się osobę jednak, która ma jakieś tam poczucie humoru, to poczucie humoru czasami jest dziwne. Póki cię nie spotkałem, nie zauważyłem. Czasami jest wulgarne. Nie to. no, czytałeś książkę dawno temu w Warszawie, w której jest na przykład bohater Kurtka, który wydaje mi się jest bardzo zabawnym gościem. Są tam zabawne momenty, ale dla mnie to wszystko było strasznie w błocie, w jakimś ciemności, w bólu. Z tych trzech książek, które wymieniłeś, wydaje mi się, że Ślepnąc od światła jest najmroczniejszą książką. Mhm. Co jest ciekawe, jest to też mój największy w ogóle sukces do tej pory. Oczywiście pomógł też w tym serial, który był wielkim hitem przy tym serialu też pracowałem, byłem współautorem scenariusza. Ale no to jest książka jakaś taka... No na pewno najważniejsza w moim dorobku, może nie najlepsza, ale jest to taki mój największy do tej pory bestseller. Być może, że nigdy jej nie przeskoczę, ale to przeskoczenie tego to byłby jakiś nie wiadomo jaki wyczyn, bo tej książki jak na ten moment to już się sprzedało prawie 500 000 egzemplarzy przez ostatnie 10 lat i ona co roku się sprzedaje w bardzo dobrych ilościach i generuje całkiem niezłe tantiemy. I wydaje mi się, że ja mógłbym w tym momencie nic nie robić zupełnie, a z samej sprzedaży książki o Ślepnąc od świateł miałbym taką co miesiąc taką pensję minimalną to na pewno. Mhm. Taki dochód podstawowy, rozumiesz? Więc jakby ta książka do dzisiaj żyje i świetnie działa. Tylko na czym polega jej ten fenomen? Ona wynika, słuchaj, ona się urodziła z jakiegoś bardzo specyficznego momentu w moim życiu. I ten moment, wydaje mi się, w tej książce jest. Ja to widzę teraz po tych 10 latach. Co to był za moment? To był moment, w którym ja, słuchaj, miałem już napisane 5 książek, pracę w różnych redakcjach na koncie, bo, nie wiem, współpracę chociażby, nie wiem, z Wprost, czy z Dziennikiem, którym byłem jakoś tam kojarzonym dziennikarzem kulturalnym. Napisałem 5 powieści, które niespecjalnie się sprzedały, które ktoś tam kojarzył i miałem już coraz większe jakieś takie też problemy, no takie po prostu związane z moim trybem życia, nałogami i tak dalej. Byłem taką dosyć, pogubioną, samotną, taką, mimo że otoczoną ludźmi, wrażliwą, taką młodą osobą mieszkającą w Warszawie, bo ja byłem wtedy jeszcze przed 30, czy tam miałem powiedzmy 30 lat. Więc byłem w sumie młodym człowiekiem, który trochę nie wiedział za bardzo, o co chodzi. I ja byłem przekonany, to był taki moment takiego już dosyć dużego kryzysu, albo paru kryzysów, które się gdzieś tam razem już zaczęły współistnieć, że ja jestem na przykład jako pisarz, ja jestem już skończony. Że jest już po mnie. A mówimy o sytuacji, która miała miejsce 11 lat temu. Bo ja pierwszą moją książkę wydałem w 2006 roku w wydawnictwie Lampa u Dunina Wąsowicza i to była taka powieść Zrób mi jakąś krzywdę, która też tam gdzieś do dzisiaj na fali tych późniejszych, bardziej popularnych książek funkcjonuje. I ta książka nawet wtedy jakoś tam, wiesz, zaistniała, nie? Powiedzmy, nie była takim niezauważonym debiutem. I ja myślałem, że to już w ogóle jest koniec, że najlepsze w ogóle jest za mną. I ta książka Ślepnąc od świateł, ten pomysł taki, który najpierw chyba w ogóle dotyczył samej takiej nocnej Warszawy, a nie nawet tam postaci dealera, gangsterki i tak dalej, to nawet pojawiło się później w tym pomyśle, najpierw była jakimś takim rzeczywiście, po pierwsze takie jakieś fragmenty tej książki powstały w takim bardzo krytycznym dla mnie roku 2013, a potem, kiedy ja na początku roku 2014 wytrzeźwiałem, wiesz, poszedłem na terapię uzależnień i tak dalej. Tak a ty najpierw ją napisałeś i potem... Nie, napisałem miałem pomysł na książkę jakieś takie po prostu napisane
fragmenty. Po prostu takie tyle, ile byłem w stanie, jakieś takie nieporadne rzeczy. Za taką prawdziwą pracę nad tą książką już wziąłem się, wiesz, po już jak mi tam trochę szyba odparowała, bo ja już byłem trochę w takim stanie, że ta praca tam intelektualna trochę była niemożliwa, przynajmniej jakaś taka, żeby cokolwiek z tego było sensownego. No i ten moment. A kiedy już zacząłem pisać tę książkę, wiesz, każdy autor, mam wrażenie, czuje coś takiego, że ma coś specjalnego w ręku, że to jest coś takiego wyjątkowego. Ja czułem to, jak pisałem Ślepnąc od świateł, że to jest, po pierwsze, że to jest teraz albo nigdy, a po drugie, że to jest ta książka, która w najśmielszych snach nie zakładałem hiperpopularnego serialu dla HBO i 500 000 sprzedanych egzemplarzy, bo to szaleniec nie śni o takich rzeczach, ale czułem, że to jest ta książka, która umożliwi mi to, o czym ja marzyłem od zawsze, czyli utrzymywanie się z pisania. Że ta książka to sprawi. I to się powoli udało, wiesz, bo to też był kawał pracy. Także dużo w tej książce jest takiego złości, jakiegoś w ogóle żalu, osamotnienia, bardzo takich złych, ciemnych emocji, które ja wtedy w sobie nosiłem, kiedy ta książka jakoś tam się, wiesz, wykluwała, więc na pewno z tego to wynika. Ona ci pomogła, pisanie pomagało ci wyjść i utrzymać się w trzeźwości, w takim, jakby odparowywać tę szybę i ją czyścić? Na pewno do dzisiaj mi pomaga w jakimś stopniu. To nie jest takie stricte zero-jedynkowe oczywiście, wiesz, teraz moje życie wygląda inaczej i... Dzisiaj jesteś człowiekiem wielkiego sukcesu. Dziękuję, to bardzo miłe. Ja samo sobie tak nie myślę na co dzień, powiedzmy. Myślę o sobie jako o kimś, kto chce robić jak najlepiej to, co robi i wciąż się uczy. I największym szczęściem w moim życiu jest, oprócz tej takiej jakiejś tam samodzielności finansowej, jest to, że ja mogę sobie po prostu czasami ryzykować i różne realizować takie pomysły, które nie są podyktowane tylko jakąś tam po prostu chęcią zysku, czy tam zarobku. A na pewno mi ta książka pomogła. I na przykład druga część, czyli dawno temu w Warszawie, wyrodziła się, oprócz tego, że wyrodziła się z takiej ciekawości, a w sumie to ja zrobiłem bardzo popularną rzecz i w sumie to tylko ode mnie zależy, co się dalej stanie z tymi postaciami, to jest bardzo kręcące, no to wyrodziła się z innego takiego trudnego czasu, który tym razem już dla nas wszystkich, tylko dla mnie osobiście, czyli z COVID-u, bo to jest taka książka o COVID-zie, o tej niepewności, lęku, izolacji i tym dziwnym takim okresie, który tak naprawdę chyba się nie skończył, bo skończył się w momencie napaści Rosji na Ukrainę, tak? To wtedy skończyła się pandemia, do dziś pamiętam ten moment. Zaczął się inny strach. I zaczął się inny strach, który też do dzisiaj trwa. Więc wiesz, z tych lęków trudnych dla wszystkich wyrodziła się ta druga powieść i chęć, wiesz, pomocy, jakby popowiadania dalej historii tych bohaterów. No a Kandydat to jeszcze jest inna historia. Do Kandydata to dojdziemy. Jeszcze trochę chciałem wokół tego, bo to cieszy. Tak sobie myślałem. Miałem takie podejrzenie. Nie znając się, bo to, że nie jestem, w ogóle nie jestem żadnym znawcą literatury. Czytam sobie czasem powieści, tak. Czasem je wybieram przypadkowo. Trochę widziałem filmy, to przecież tam powieść. Na początku Ślepnąc od świateł była dla mnie taka trochę sensacyjna powieść, coś tam, nie? Jakoś, a potem mnie przystało, gdzieś zobaczyłem dawno temu w Warszawie, przeczytałem drugą i dopiero teraz, potem się dowiedziałem o tym, gdzie byłeś, tak, że że wychodziłeś, że byłeś alkoholikiem, no jakby. I to wszystko mi się tak złożyło, kurde, to w tym, znaczy tak pewnie, tak, znaczy przecież ten facet musi z czegoś ten czarny świat musi z czegoś, jakby, że to jest sobie wyrzucanie czegoś. Tak mi się wydawało, ale to... Blisko Studio. Realizacja nagrań studyjnych i filmów. Sprawdź naszą ofertę na bliskostudio.pl. No ale wiesz, nałogi też że literatura pomaga. Pomaga, ale wiesz, nałogi, my teraz na przykład w naszym podcaście od paru lat, który prowadzimy, który jest jakąś tam inną zupełnie odnogą mojej działalności, my tak jeśli już mówimy o tych nałogach, no to my staramy się zawsze z Julkiem powtarzać, że słuchaj, ale nałogi to też biorą się z czegoś. Nałóg to nie jest tak, jak jest ta wieść gminna niesie, że tam ktoś, nie wiem, nie umie pić. Albo coś tam. No to
no, to są głupoty, to są takie, wiesz, właśnie bajdy ludowe. No, nauk zawsze jest taką próbą samoleczenia się i też zalewania czegoś, jakiejś po prostu swoich demonów, które z jakiegoś tam powodu w sobie masz i one są w tobie, ty je po prostu jakoś próbujesz uśpić albo domalować tym demonom jakąś taką gębę uśmiechniętą, ale to Władysław Gomułka mi się najbardziej podoba. Kiedyś Władysław Gomułka zapytany o alkohol powiedział, że pić to należy zawsze na wesoło, nigdy na smutno i dlatego ja piję raz do roku tylko w Sylwestra. I to jest, wiesz, to jest taka głupota, taki żart trochę kioskowy, ale jest w tym mądrość jakaś taka bardzo prosta na temat A to też była uzależniania twoja się. terapia? Nie mówię z alkoholu, tylko rozumiem, że coś cię doprowadziło Wiesz co, no ja byłem jestem takim człowiekiem, który zawsze czuł jakieś takie bardzo duże napięcie, za dużo myślał, za dużo przyswajał informacji, zawsze tak jakoś przeżywał trochę za bardzo w ogóle rzeczywistość. Moja mama też jest taką osobą, wiesz, jakby, no też dorastałem w takich, no, ciężkich czasach. No było w domu, wiesz, co jeść, ale to była taka trudna rzeczywistość, zwłaszcza tam mało miasteczkowa, czy też wiejska, bo ja do szkoły podstawowej na przykład chodziłem na wsi, więc to były trudne czasy, jakiś taki kruchy dzieciak, trochę osobny, w pewnych kwestiach przedwcześnie rozwinięty, w innych kwestiach jakiś taki niedorozwinięty, wiesz, i to napięcie po prostu się... Ja nie chcę teraz jakiejś, wiesz, łzawej historii opowiadać o swoim życiu, czy o swojej przeszłości, ale teraz z perspektywy czasu, kiedy obserwuję swoje życie, bo już mam na tyle samoświadomości, też już parę lat przeżyłem, już jestem, wiesz, dorosłym człowiekiem, mam 42 lata. Kiedy widzę to, co do tej pory jakby przeżyłem, patrzę też, przypominam sobie siebie samego, kiedy byłem młodszy, to już gdzieś tam w ogóle zawsze było jakieś te takie ciemne rzeczy. Tylko teraz jest pytanie, czy chcesz się temu jakby poddać, czy chcesz to jakoś w sobie uśmierzyć, a może chcesz przekuć to w coś, co jest okej, co jest w ogóle jakby pozytywne. Użyć tego jako jakiegoś nawozu. No i to jest to, co ja się staram robić na pewno od 10 lat, to już na pewno. Myślę, że to jest bardzo ważny taki przekaz, nie, dla ludzi, żeby z trudnych rzeczy jakby zrobić nawóz, nie, który cię buduje. Tak. Jak się przepracuje, to można to zrobić. Tak, a co więcej, wiesz, o trudnych rzeczach należy po pierwsze mówić, po drugie jakby nie udawać, że ich nie ma. Jak to mówią chłopaki na ulicy, nie palić Jana, że po prostu udawać, że ktoś sika, a ty mówisz, o deszcz pada. Tylko trzeba jakby, taka ważna jest konfrontacja, nie? Mhm. Ważna jest jakaś taka odwaga w konfrontacji i jakieś takie też myślenie o sobie samym i o innych ludziach z jakąś taką pokorą i to jest, tak mi się wydaje, ja mógłbym cokolwiek powiedzieć komuś, bo sam jestem osobą niedoskonałą i trudną i robiącą często błędy i niepotrzebnie porywczą i tak dalej, to jest to, co mógłbym powiedzieć. I wydaje mi się, że to, co ludzi gdzieś tam przyciąga do tego, co ja piszę, do mojej literatury na przykład, to jest jakaś taka wspólnota doświadczeń i emocji, która w tej literaturze jest. Ja napisałem kiedyś taką książkę Wzgórze Psów, z której też zrobiono serial. Ja myślę, że to jest taka z kolei najważniejsza dla mnie książka do tej pory chyba literacko. I ci, którzy czytali tę książkę, większość ludzi, która tę książkę przeczytała, uważa, że to jest moja najlepsza książka i najważniejsza do tej pory. I to jest książka o małym mieście, takim podobnym dosyć do tego, w którym ja po prostu dorastałem. Trochę taki... Ja nie użyłem tego słowa sam w stosunku do mojej książki, ale użył pan Andrzej Chorubała, użył tego, że to jest taki fresk jakby po prostu jakieś tam... No i trochę jest, może jest w tej książce taka próba, bo ona rzeczywiście jest duża, objętościowo, ma 800 stron. W każdym razie, kiedy ta książka po raz pierwszy wyszła, jej akcja się toczy w takim fikcyjnym mieście Zyborg. To jest niemiecka nazwa miejscowości, pruska nazwa miejscowości Jeziorany, co z kolei jest hołdem do tego, że moja babcia, jak ja byłem mały, to zawsze w radio słuchała audycji Jeziorany i wtedy ja miałem być cicho, nic nie mówić. Te Jeziorany kompletnie gdzieś tam wsiąknęły we mnie. Ale w każdym razie ta książka się ukazała i dostałem mnóstwo, ale to mnóstwo wiadomości od ludzi z całej Polski. Nawet nie tyle, że z moich stron, czyli z województwa tam warmińsko-mazurskiego, ale naprawdę z całego kraju, którzy pisali do mnie, wiesz, ja też jestem z Zyborka, ja też się urodziłem z Zyborka, ja rozumiem, o czym ty piszesz, na poziomie takim emocjonalnym, takim po prostu, wiesz, kurczę, ja to czuję, ja czytam, ja to czuję w ciele, nie? I
ogromna jakaś taka wspólnota tego się, wiesz, wytworzyła wokół tej książki. I wtedy ja zrozumiałem na przykład o sobie samym, że jakąś moją umiejętnością, czy tam siłą pisarską jest to, że ja umiem przekazać coś wspólnego, nie? Jakąś opowiedzieć taką wspólną historię, która zarówno będzie jakimś tam socjologicznym przeżyciem, od strony jakimś takim, wiesz, że wychowywaliśmy się w podobnych miejscach, było podobnie w domu i tak dalej, mieliśmy jakieś podobne wartości, a też będzie jakąś taką wspólnotą emocjonalną, że po prostu czuliśmy coś podobnego. Na przykład uczucie uwięzienia i chęci ucieczki, nie? Z rzeczywistości, w której, wiesz, mieszkamy. Także znowu wracam do tego punktu wyjścia, że to jest komunikacja, nie? A jak zaczynałeś pracować nad tymi książkami, to sobie zakładałeś, że to ma być historia, w której ja opowiem o czymś, co we mnie siedzi, co mnie boli, o złu świata, nie wiem, o wspaniałości świata, o krzywdach, o czymś tam, czy to jest, mam fajną historię do opowiedzenia, tak, jak przed nagraniem też pytałem jedną historię, to mówię, to fajny materiał na powieść, tak, ale to była fabuła, tak, czy myślisz, że mam fajną fabułę do opowiedzenia, czy myślisz, że od początku, że masz coś bardzo głębokiego do przekazania, i do tego dokładasz fabułę. Jak to jest? Czy to wychodzi przy okazji? Czy to wychodzi po prostu z ciebie, po prostu się wyrzuca, jak lepisz te postaci, lepisz te sceny i dialogi? Ja zawsze odpowiadam na to w ten sposób. Akurat, ty sformułowałeś to pytanie tak sformułowane przez ciebie po raz pierwszy, ale już parę razy przytaczałem to, co teraz powiem. Najlepiej to chyba opisał Stephen King w takiej swojej, on napisał taką książkę kiedyś o pisaniu, on writing. Nie pamiętam, jak ona się po polsku nazywa. Podejrzewam, że o pisaniu. Tak. To by było najbardziej logiczne. I on opisuje takie coś i znowu widzisz, bo jestem takim gościem, który gdzieś tam na jakimś poziomie, to ja wciąż trochę nie wierzę w siebie. Ja zawsze uważam, dobra, ja zrobię coś w zły, pokraczny w ogóle sposób. Na pewno wszyscy robią daną rzecz super profesjonalnie, a ja ją robię, wiesz, jakoś tam po prostu zupełnie za przeproszeniem z dupy. A Stephen King napisał w tej książce, jak on pisze książki. I ja po prostu powiedziałem, kurde, ja robię tak samo. Więc skoro Stephen King, najbardziej poczytny pisarz w historii ostatnich 50 lat na świecie, tak robi, to znaczy, że to chyba tak się powinno robić. On powiedział, ja to pracuję nad książką w taki sposób. Jak przychodzi, ja jestem trochę takim, jak nazwać ten człowiek, który odkopuje dinozaury? Paleontolog. Paleontolog. Mówię, ja jestem takim paleontologiem. Ja przychodzę na takie wykopalisko. I ktoś je już tam przygotował i my już wiemy, że coś tam jest. Ale my nie wiemy do końca jeszcze, co tam jest. Mam tylko pomysł, że to jest tu. I że tam będą kości. No i zaczynamy kopać. Tu jest jakiś, słuchaj, piszczel. A tu jest jakiś kawałek czegoś. Ale no dobra, kopiemy dalej. I w połowie tego kopania mamy takie, to jest jeden cały dinozaur. No dobra, ale jaki to jest dinozaur? Czy to jest jakiś triceratops? Czy to jest jakiś diplodok? Czy tam, cokolwiek, tyranozaur? No nie wiemy. Kopiemy dalej, kopiemy. No i dobra, w końcu widzimy mniej więcej, co to jest za dinozaur. No to teraz musimy go całego wykopać, oczyścić, skatalogować i zrobić opis i my dopiero wtedy widzimy, co to jest. Ale to się wszystko dzieje na bieżąco. Więc ja to mam chyba wszystko w sobie, ale muszę do tego dojść, ja muszę do tego dotrzeć, ja muszę się do tego dostać. Musisz mieć, bo to czuć w tych... To czuć. To samo czuć w różnych książkach. Ja na początku muszę... Ja w razie to widzę, tak? Ja muszę mieć... spójne. Ja muszę mieć na początku, słuchaj, jakiś taki zaczyn pomysłu, bardzo podstawowy, który jest na tyle ciekawy dla mnie, jest na tyle interesujący, że ja... czuję, że mi to pozwoli napisać książkę w ogóle do końca. Bo ja też paru książek w swoim życiu do końca nie napisałem. Bo na przykład mi się nie chciało, albo mnie to nudziło, albo zobaczyłem, że ja jednak, błądzę, więc wywaliłem to do kosza. Jest to jakby bardzo frustrujące doświadczenie, ale też ono trochę czyni pisarza. I wiesz, i ja muszę mieć taką pewność, że dobra, ja to z jakiegoś tam powodu, to jest na tyle ciekawe, na tyle interesujące, że ja jakby skończę to. I wtedy zaczynam w to iść dalej. I w przypadku Ślepnąc od świateł to był pomysł taki, do dzisiaj pamiętam, że chciałem opowiedzieć o nocnej Warszawie. Chciałem pisać książkę, która się dzieje tylko w nocy w Warszawie. Pokazuje to życie, które jakoś tam poznałem.
Takie, To było życie, którego ty doświadczyłeś. gdzieś tam się o nie otarłem. Ja nie handlowałem nigdy narkotykami, nie? Ale na tę taką rzeczywistość klubową, taką bandycką, jakąś taką... No może bandycka to za duże słowo, ale takiego w ogóle, no takiego szpontu warszawskiego i takiej nocnej po prostu kolędy, że znowu takich rapowych słówek użyję, one chyba najbardziej pasują do opisu sytuacji, to no po prostu na tyle się nagapiłem, że wiesz, że doszedłem do wniosku, że to mam z tego materiał na jakąś po prostu fajną historię. Tylko znowu mój mózg tak dziwnie działa, że to, co się wydaje w tej historii najbardziej oczywiste, czyli że głównym bohaterem będzie gość, który handluje narkotykami, przyszło do mnie do głowy dosyć późno, bo ja najpierw chciałem mieć bohatera, który po prostu będzie takim przewodnikiem po bardzo różnych miejscach i różnych takich warstwach tego świata pozornie ze sobą niepowiązanych, nie? A to miało być też właśnie bardziej o Warszawie, o tym świecie, który zobaczyłeś, który cię, nie wiem, zafascynował, a potem wystraszył, a potem przeraził, jakkolwiek? Czy też o tym, że ten bohater próbuje wyjść, bo jak go czytałem, to przypominam sobie, myślałem, że to jest o odrodzeniu, tak, że ten facet ucieknie od tego, tak, że tam odrzuci. Czy to było bardziej właśnie o ludzkim losie, o upadku, o walki? To dopiero w trakcie gdzieś tam się... Znaczy, jak już to się pojawiło, to zrozumiałem, że tak naprawdę chodziło mi o to od samego początku, ale znowu musiałem się tego, wiesz, dowiedzieć, po prostu jakby pójść za tym, zobaczyć. Tak naprawdę ja też sam z tymi, ci moi bohaterowie mają jakąś sprawę, szukają czegoś, chcą coś zrobić i ja pisząc trochę idę razem z nimi. Sam jestem ciekaw, co im się przytrafi. Dlatego w powieściach bardzo sobie to cenię, bo jak piszesz scenariusz, to jest trochę inaczej. Musisz mieć to jednak... Że musisz wiedzieć, gdzie cię doprowadzi. Tak. A tu pływasz. Znaczy, nie jest tak, że wiesz, jak ta książka ma się skończyć. Znaczy, ja wiem, wiesz co, ja wiem, z czym... Ja dosyć wcześnie wiem, z czym ja chcę tego czytelnika zostawić w takim, z jaką emocją i z jakim, nazwijmy to, takim morałem. Co ja chcę, żeby tam się na końcu w ogóle jakby zadziało. Tak emocjonalnie dla czytelnika. I taki wydźwięk. To mniej więcej wiem. Bo też, no jak tego kompletnie nie będę wiedział, to już wiesz, to takie, tak jak wychodzisz z domu, chcesz się gdzieś przejść po prostu, ale nie wiesz gdzie, więc łazisz koło domu po prostu 2 godziny dookoła, nie? A to jak już mniej więcej masz jakąś ideę, dobra, to sobie idę tam do parku, dzielnicę dalej, to może nie dojdziesz do tego parku, ale przynajmniej nie będziesz łaził w koło domu. Więc trochę tak to wygląda. Ale fabularnie czasami mam taki, na przykład scenę widzę jakąś, nie? Taką fajną sobie wymyślam, żebym chciał, żeby ona była na koniec taka jakaś coś, wiesz. Przy Kandydacie było trochę inaczej. Do Kandydata za sekundę... To jest nietypowa książka. Dojdziemy. Jeszcze chciałem cię zapytać, a dzisiaj dla ciebie, o czym są te książki? Te warszawskie. Ślepnąc i dawno temu w Warszawie. Kurczę, one są o jakiejś takiej... Pierwsza z tych książek jest dla mnie o tym, że jedną z najgroźniejszych, gdybym ja miał to powiedzieć tak w jednym zdaniu, jedną z najgroźniejszych iluzji jest taka samowystarczalność. To, że ja sobie w życiu, czy ty, że możemy sobie poradzić bez innych ludzi, odgrodzić się zupełnie od społeczeństwa, dyktować kompletnie warunki i mieć kontrolę nad wszystkim. I to jest taka najbardziej w ogóle jedna z najbardziej groźnych iluzji. A druga, o czym jest druga część? Kurczę, może w tej drugiej części ja widzę, że jest jakaś nadzieja. I znowu, że ta nadzieja jest właśnie w innych ludziach. I że ta nadzieja jest jakby w jakimś takim odpowiedzialności za drugą osobę i być może w jakiejś wspólnocie. Może to, co robi Pazina w tej książce z tymi dzieciakami queerowymi, to też jest niedoskonałe. Ona źle to robi. W sensie, że ona spala się w tym jakoś po prostu niemądrze. Ona bierze nadmierną odpowiedzialność i tak dalej. Ale może w tym jest jakiś ratunek, jakaś odpowiedź, bo to, co z kolei dalej dzieje się z tym bohaterem z tej pierwszej części, pokazuje, że kurczę, jeśli przekroczymy jakąś granicę, jest jakaś taka granica, jest jakiś taki punkt, za którym już jest tylko ciemność. I jak się wejdzie do takiej już prawdziwej ciemności, to chyba już nie sposób się cofnąć, nie? W polityce też jest tylko ciemność?
Nie. Tam nie ma nic optymistycznego. W kandydacie? No. Wiesz co, kandydat jest dla mnie taką, kurczę, to jest taka, po pierwsze, dla mnie to jest satyra na świat, który odchodzi. Bo trochę już odchodzi ten świat, który jest w tej książce. Mam takie wrażenie. Oby. Pewna formacja, pewni ludzie, pewien etos, to się trochę kończy. Jakby i to jest taka, coraz bardziej mam takie w ogóle lekkie przeczucie, że to jest taka trochę elegia, taki w pamięci żałobny rapsod. O, na wiesz, takich wartości, środowisk, etosów tworzonych przez ludzi ode mnie starszych jednak, dużo i trochę albo dużo, bo ja już nie jestem z tego pokolenia, ale że to jest już taka trochę pieśń na odejście. Oczywiście jest to satyra też, to jest książka satyryczna i jest to satyra na konkretne postaci, to markerem grubym mazana i to nie wypieram się tego i w ogóle się też tego jakby nie wstydzę, bo też taka była idea. Ale jest w tej książce też taka, wiesz, przewrotność, albo też taka próba dowiedzenia się tego, co tak naprawdę ci politycy myślą, co oni mają w głowach, jak może wyglądać krajobraz wewnętrzny takiego człowieka, który jest bo kim jest w ogóle polityk dla mnie? Sobie zadawałem to pytanie, pisząc książkę Kandydat. Odliczając w ogóle, zdejmując na chwilę ze stołu, nie wiem, jakieś moje poglądy, preferencje wyborcze, to, co ja, nie wiem, myślę, jak powinna Polska wyglądać i tak dalej. Na chwilę to zdejmując, nie wiem, kto O tym też chętnie pogadam, ale na chwilę to zdejmując ze stołu. Ale kim właściwie jest polityk? I doszedłem do wniosku, że polityk jest taką skrajną formą aktora. Skrajną formą aktora, który w ogóle jakby nie przestaje być aktorem. Ale aktora, który staje się rolą. Aktora, który staje się rolą. No, a polityk powinien tworzyć, wpływać. Aktor nie tworzy. Znaczy nie powinien wpływać na rzeczywistość. Nie? Aktor odgrywa rolę. Wpływa, ale polityk jest człowiekiem, który tkwi w jakiejś bardzo wyznaczonej, sztywnej fasadzie swojego wizerunku, swojego w ogóle narracji, swojego dyskursu publicznego i jest bardzo w tym jakby w ogóle zamknięty. Polityk jest kimś, kto w pewnym sensie zawsze mówi nieprawdę. Mi nie chodzi o hipokryzję, że polityk mówi rzeczy na przykład niezgodne z jakąś swoją etyką czy wartościami, bo z reguły ci ludzie mówią rzeczy po prostu dokładnie takie, jakie mają wartości. To nie jest tak, że oni myślą prywatnie zupełnie coś innego. No to nie jest tak, że tak naprawdę Grzegorz Braun prywatnie, nie wiem, skrajny przykład, kocha Żydów, tak? Wiesz, to chociaż tutaj też moglibyśmy z drugiej strony... Akurat w tym przypadku naprawdę nie wiem, bo ja znałem kiedyś zupełnie innego Grzegorza Brauna, nie? Który mówił o piękne rzeczy o Ukraińcach. Więc ja nie wiem. Nie wątpię, a to że jest, tak było. ten człowiek jest wielką tajemnicą dla Akurat, mnie. no, podałem może niedobry taki skrajny przykład, ale bo też wiem, nie jest wiem, co masz to nie jest typowy polityk. To nie jest taki, to nie jest jakby... To nie jest absolutnie typowy polityk. Trochę się zmienia w naszych czasach to, że przez ten zwrot populistyczny i też przez prezydenturę Trumpa trochę się taki rozszerzył garnitur dopuszczalnych może zachowań politycznych. Mam wrażenie, że więc to, co ja nazywam tym skrajnym aktorstwem, rozszerzyło się o jakieś takie nowe środki wyrazu. Ale jakby, no, polityk nie jest osobą, która wyjdzie tak jak ja przyszedłem do ciebie do programu i ty mi zadajesz pytania o mnie naprawdę, a ja ci odpowiadam szczerze i prawdziwie o sobie naprawdę. Bo to jest w twoim, przepraszam, że tak bardzo zbrutalizuję to, bo to jest w twoim interesie, tak? Znaczy ty chcesz pokazać siebie prawdziwego, bo wtedy ci ludzie przeczytają twoje książki i tak dalej. W ich interesie jest to, żeby ludzie na nich zagłosowali. I każdy wie, pod jakimi warunkami jest szansa na to, że oni na nich zagłosują, tak? Jak ja będę bardzo antykościelny albo bardzo będę bronił Kościoła, prawda, to pewna grupa społeczna na mnie zagłosuje. Polityk jest człowiekiem na przykład, który jest jakby pierwszą rzeczą, której polityk nie może robić, moim zdaniem, które jest jakby, kiedy już to tak sprowadzamy do takich najprostszych jakichś takich, nie wiem, no, wykresów, czy też opisów tej profesji, no, polityk nie może wykazać jakichkolwiek publicznych wątpliwości w swoje działanie, właśnie w te swoje wartości, w ten swój etos, jakby w swoje jakby środowisko polityczne. No nie może tego robić. Jest to największa w ogóle zbrodnia polityczna. Dzisiaj w każdym razie. Owszem, no mamy, wiesz, historię wielu jakby twistów ogromnych jakby politycznych, takich susów, ale to są jakieś takie skrajne też przypadki i dosyć pojedyncze. A ja mnie zainteresowało takie
bo jestem absolutnie przekonany, że kiedy tak zajrzeć komuś do głowy, oczywiście nie wiem nigdy do końca, co ktoś ma w głowie, ale jestem absolutnie przekonany, że w głowie tych ludzi, tak jak w głowie wszystkich ludzi, czają się z kolei różne obawy, lęki, wątpliwości, poczucie winy, poczucie wstydu i każdy z nas po prostu jest aż i tylko człowiekiem. I z tej przewrotności wziął się kandydat. Prezydent z kandydata, no oczywiście z jakąś formą tam satyry na prezydenta Dudę, z którym splot los mnie splótł w taki, wiesz, komiczny sposób. Nie los, tylko sam się wplotłeś. Sam się splotłem, ale no... Owszem, wielu ludzi wypowiadało różne słowa, nie każdego trafiały takie oczywiście, rzeczy. że ja pierwszy podałem piłkę w tej rozgrywce, ale Została godnie podjęta. ale została potem podjęta, oczywiście nie przez prezydenta Dudę, to też trzeba powiedzieć, tylko przez państwo polskie i prokuraturę warszawską. No ale też miałem taki moment w momencie, bo wiesz, kandydat też się wziął z pewnej frustracji, tego, że na przykład moje nazwisko, czy to, co ja powiedziałem o prezydencie, stało się pewnym takim synonimem obrażania prezydenta albo jego krytyki i wiesz, co spowodowało jakieś w ogóle zatrzęsienie zawsze oznaczania mnie w mediach społecznościowych i tak dalej. I co też było zabawne do momentu, wiesz, bo wszystko jest zabawne, dopóki nie powtórzysz jakiegoś żartu 10 000 razy. W pewnym momencie już trochę nawet czasami się zdarzało odpisywać tym ludziom, którzy pisali, wiesz, tam Żulczyk nie doszacował. Ja mówię, kurde, a ty nie możesz sam tego napisać na przykład, jeśli masz coś do powiedzenia o tym polityku czy o innym, nie możesz sam go, nie wiem, wyzwać, tylko musisz się mną posługiwać, jakby, wiesz. Oczywiście, nie mówię, no sam sobie na pewno zgotowałem ten los. Żeby było jasne, sorry, muszę to powiedzieć, uważam, że to było równie, znaczy, że napisanie tego o kimkolwiek, No. jakimkolwiek polityku, no jest równie, nie wiem, czy jak ja powiem debilne, to mi zablokuje, czy nie? Jak napisanie tego o kimś. Znaczy w życiu publicznym, jak mówisz o tym, że ta polaryzacja jest zła, tak? Że ta agresja w języku. Ale to wiesz, ale to walnie się do tego przyczyniłeś. A ja wiem o tym. Ja o tym doskonale wiem, Igor. Ja o tym doskonale wiem. I to, że w ogóle jakby teraz widzę, jak to jest złe, też było pewną lekcją wyciągniętą z tych doświadczeń. Oczywiście, że tak. Że to było jakieś dla mnie bardzo cenne doświadczenie w moim życiu i w tym, jak ja w ogóle postrzegam sferę publiczną i życie publiczne. Ja z tego wyciągnąłem bardzo dużo lekcji. A to w ogóle z tego się wziął pomysł na kandydata? Tak, bo w pewnym momencie to dopadło do mnie, kurczę, że zaraz, ja w ogóle mam... Po pierwsze, to ja mam w ogóle o polityce coś więcej do powiedzenia, też myślę o tym dużo, zawsze się tym interesuję, wychowałem się w domu bardzo rozpolitykowanym i mam na ten temat do powiedzenia coś więcej niż to, że ktoś jest głupi, czy tam, że ktoś jest debilem, albo że ktoś jest mądry, no bo to takie dziecko małe to pokazuje, ty jesteś głupi, a ty jesteś niegłupi, no bo owszem, też to, co ja powiedziałem w bardzo konkretnym kontekście, to była krytyka bardzo konkretnej rzeczy, konkretnego zachowania. Krytyka zachowania jest rzeczą naturalną i od tego jesteśmy, są komentatorzy. Tak. Nie mamy pretensji, znaczy ja osobiście nie mam pretensji do polityków, że się nie zgadzają w wielu sprawach, tylko mam pretensje o to, jak się nie zgadzają i po co to robią. Bo nie robią to po to, żeby przekonać nas, że to rozwiązanie jest dobre, tylko po to, żeby pokazać, że tamten jest zły i należy go unicestwić. Tak. Unicestwić. Wyczyścić. Nie powinno was być. Tak. Jest to, co usłyszałem z ust dwóch polityków bardzo ważnych w Polsce i używają czasami tego samego słowa. Zło na określenie drugiej strony. No tak. Że po tamtej stronie jest zło. Tak mówi Tusk i tak mówi Morawiecki. Którego znam. Ale jak słyszę to, że o innych ludziach może tam to jest zło. Znaczy to jest coś takiego bardzo ostatecznego. Nie? Bardzo ostatecznego. Jak możemy o sobie tak wzajemnie mówić? Ja się mogę z tobą nie zgodzić, tak? W jakiejś sprawie. No to jest straszne. To jest naturalne, że politycy się rywalizują, walczą, ale doszliśmy do takiego poziomu, który wywołuje agresję u ludzi. No? I to jest niedobre, przy tym się osłabiamy w całym tym zagrożeniu, które wokół nas jest, to jest fatalne. To jest jakaś tam aktywizacja, być może, ja nie wiem, na ile to jest... Już na tym etapie, jak tu siedzimy w roku pańskim 25, na ile to jest działanie takie z premedytacją obliczone na efekt, a na ile to jest po prostu dobra, już skoro zaczęliśmy w to grać ileś tam lat temu, to gramy w to dalej, ale no, jest na pewno aktywizacja tych skrajnych
elektoratów, które ciągną za sobą resztę skrajnymi emocjami. Ale w tym sensie miałeś nadzieję, że masz sugerować, że ta książka jest trochę elegią na ten świat, znaczy na ten świat, w którym nie chodzi mi tylko o pokolenie, czy to mówiłeś, znam się pokolenie, że ten świat popisu za chwilę odejdzie, czy ten świat takiej polityki, takiej agresji, bo mnie jest wszystko jedno, czy się nazywa ABC. Chodziło o świat popisu. O świat popisu jeszcze wcześniej tego pęknięcia solidarnościowego, nie? O którym ty wiesz lepiej, bo byłeś doroślejszy, jak to się wszystko działo, ale ja też to jakoś jestem tego świadom i świat takiego konfliktu w dużej mierze, ja to powtarzam często po Robercie Krasowskim, którego pisanie polityczne zrobiło na mnie ogromne wrażenie, że takiego, tak naprawdę jakiegoś bo kiedyś to była dyskusja, zanim to się zaczęła napierdzielanka, ale odbywanej w takim etosie inteligenckim i to się kończy, to odchodzi, tego w ogóle już nie ma i wydaje mi się, że to prezydentura, nawet z moim kolegą o tym pisałem na Messengerze, że Karol Nawrocki jest tutaj, to, że on został wybrany prezydentem jest strasznie ważną cezurą w tym wszystkim. Tylko jeszcze nie wiemy, co to oznacza. Nie wiemy zupełnie, co to oznacza, ale na pewno jest to cezura chociażby taka pokoleniowa. Na pewno. Jestem w ogóle coraz bardziej, im to dopiero parę dni minęło tej prezydentury, ale trochę tak obserwuję, interesuję się, patrzę na naszego nowego prezydenta i myślę, że znowu to jest bez oceniania, czy on jest zły i dobry. Ja akurat na prezydenta Nawrockiego nie głosowałem bo raczej byłem przekonany, że to ten drugi kandydat w drugiej turze jest tak zwanym mniejszym złem, ale jeśli, też znowu zło, tak? Ale mniejsze zło to nie znaczy to samo, co mówienie, że tam jest... Ja myślę, że to jest bardzo... Tu przyszło zło do mnie, do studia. Ja myślę, że prezydent Złoty Nawrocki diabeł. bardzo dużą zmianę zapowiada w polskiej polityce. Ogromną. Też tak myślę. Nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć, czy to będzie zmiana. Znaczy ja nie mam strachu, jestem zaciekawiony. Też się nie jestem bardzo zaciekawiony, ale mam trochę nadziei, ale zobaczymy. Nie wiem. Jest na pewno, moim zdaniem, nie wiem jak to ocenisz, ty się znasz lepiej. Jestem ciekaw, co na to odpowiesz. Moja intuicja po prostu jako kogoś, kto to obserwuje, jest taka, że skończyła się jakakolwiek dyskusja na to, kto będzie liderem prawicy w Polsce dalej. Tak. To się skończyła, zauważ, nie? Bo jeszcze rok temu to byliśmy w rozmowie, kto po Kaczyńskim. Czy to będzie Duda, czy to będzie Morawiecki, czy to będzie Ziobro, czy to będzie ktoś tam. Już jest kropka postawiona. Już nie ma tej rozmowy. Tak nam się dziś wydaje. Oczywiście, znając politykę, wiem, że za 2 lata może za pół być roku oczywiście może zupełnie inaczej. Kompletnie tak, ale dzisiaj rzeczywiście takie czuć wrażenie. tam siłę i widzę też pewne optymistyczne takie znaki, ale zobaczymy. Na pewno będzie inaczej. Będzie inaczej. A ponieważ było źle, no to jest szansa, że może będzie trochę inaczej. Ale wracając chciałem o książce teraz pogadać, nie? Bo ja miałem z tą książką miałem jedno moje stanowisko, mój statement w tej sprawie zjawisko jest takie, że oczywiście to jest przerysowane, tak jak te książki warszawskie są przerysowane, tak się domyślam, tak, że ty ten świat tam dopaliłeś mu, dobarwiłeś, to ten świat oczywiście jest dopalony mocno i dobarwiony, on nie jest tak straszny, jak go opisujesz, ale te intuicje są moim zdaniem dobre, nie? Ja to rozpoznaję. A już najbardziej rozpoznaję, jak opisywałeś świat mediów, który jest jeszcze bardziej zgniły, nie? Jeszcze jak te niektóre redakcje, w których to mi się wydaje, że rządzą światem, już ci dziadkowie, to ja to wyczuwałem. Ten zapach czułem i polityków, i tych. Natomiast z czym miałem problem, mam problem, ale to wynika z tego, że uprawiam inny zawód. I dla mnie to jest, w moim zawodzie, to jest kompletnie niedopuszczalne. I teraz ja zawsze mówię, że ja w ogóle mam też bardzo złe zdanie o świecie mediów, nie czuję się dziennikarzem, robię swój program poza tym światem, nie czuję się jego częścią. Kiedyś wyszedłem z niego, bo mam bardzo złe zdanie o jego temat, między innymi z powodów, których chcę pisać tam, ale to jest wszędzie niestety. Dla mnie bardzo ważna jest odpowiedzialność. Nie? Znaczy to, co dziennikarze nie mają, to zauważyłem, to mnie wyrzuciło z mediów. Mogę o każdym napisać wszystko. Nie? Ja mogę napisać, dostałem jakiś papier, że tam podobno Żulczyk nakradł. Nie? No ja mogę napisać w gazecie. No mówią, że nakradł. Nie? Ktoś mówi, nie, no to nieprawda. No, ktoś mówi, że nieprawda. Pytam pana Żulczyka, pan nakradł pan? Nie, no nie nakradłem. No i tam jego kolega już też nie nakradł. No i potem siedzą sobie w domu. Nakradł ten Żulczyk czy nakradł? No cholera wie, nie? Może i nakradł. Nie? Skoro tamten mówi, no moim zdaniem nie można tak pisać. Znaczy można pisać o faktach. I teraz oczywiście, mówię o świecie dziennikarskim, o świecie mediów. Ty dorobiłeś do
prawdziwych ludzi, to jest bardzo łatwo rozpoznawalnych, tak? No to taki był zamiar. Z nazwiska każdy rozpozna po chwili, o kim piszesz. Rzeczy, Każdemu których oni dołożyłeś, nie których zrobili. nie zrobili. Albo których się... Ale co więcej, to jest jeszcze taki, mogę powiedzieć, wyrafinowane, perfidne, złośliwe jakkolwiek, o których się mówi, że albo podejrzewamy, że robią, tak? Że w ich domu to jest tak, nie? Albo że ten ma takie upodobanie, albo że ten coś tam. No i teraz ktoś, kto czyta... Ja wiem, że jesteś pisarzem. I pisarz ma Ja wiem, inne prawa. ja wiem, gdzie ty idziesz. Ale ja mam wątpliwość, ja poważnie miałem, jak to czasami, kurde, no jak on może, nie? Przecież ja teraz myślę o tym człowieku XYZ, o którym nawet ja mam bardzo złe zdanie, nie? No ale nie można napisać, zasugerować publicznie, że on robi to i tamto, jak ja nie wiem, czy on to robi. I teraz przeciętny czytelnik sobie czyta, mówi, że ten Szulczyk pisał, że on teges, nie? Masz taką wątpliwość? Ja się nie oskarżam, ja mam taką wątpliwość. To jest bardzo ciekawe, o co pytasz. Jesteś drugą osobą, która zadała mi to pytanie. Spośród już bardzo dużej ilości, która przeczytała tę książkę. Jesteś drugą osobą, która to zaadresowała w taki sposób, że no, nie podoba mi się to. Jeden człowiek do mnie napisał tam z Krakowa, że no nie podoba, akurat jeśli chodziło o konkretną postać, że nie podoba mi się to. Wiesz, ja nigdy nie, promując tę książkę, mówię o tej książce wyjątkowo dużo. Na początku jest dosyć wyraźne takie oświadczenie, że ta książka to jest satyra, ale też nie jest ona żadnym takim mrugnięciem okiem i większość ludzi, wydaje mi się, że to rozumie, to kuma. Nie ma tu żadnego mrugania okiem pod tytułem ja wam teraz powiem coś o kimś, czego w inny sposób jakby nie mógłbym powiedzieć. I zawsze podkreślałem bardzo wyraźnie to, na przykład mówiąc o głównym bohaterze tej książki, że to jest dla mnie oczywiste, że ten polityk, na którą jest ta satyra, nie zrobił jakby tych rzeczy. Skoro już to powiedziałem, to oczywiście ja się mogę z tobą zgodzić. Gdzieś w tym wszystkim przyjmuję to, co mówisz, że jest to trochę takie zabalansowanie na granicy dobrego smaku. Przyjmuję to i zrobiłem to z premedytacją. Czy to jest dobry smak? Mnie zawsze w takich sytuacjach martwi mnie to, że na koniec jest żywy człowiek, Ja miałem obrachunek... jest jego rodzina i kurde, piszą tak. Ale no de facto ja nie piszę o nim, to jest moje wyobrażenie. Ja wiem. Wiesz. Ja wiem. Ja uważam, że to jest ciekawa książka. No i dobra, no i zobacz, to teraz moja odpowiedź też jest taka. Okej, ja zrobiłem coś takiego dwuznacznego. Jasne. Tylko widzisz, skąd to się wzięło? Bo oczywiście ja sobie zadałem te pytania. Ja nie pisałem tej książki na pałę, nie? Jakby robiłem różne obrachunki pisząc ją. Poza obrachunkiem jakimś artystycznym, literackim i tak dalej, robiłem też w tym przypadku różne obrachunki etyczne. Tylko znowu, widzisz, ja mam taki charakter właśnie trochę takiego zadymiarza, a nawet punkowca. I co za tym idzie? Idzie za tym pewien mój pogląd na temat w ogóle polityków jako ludzi, którzy pełnią służbę. I pełnią pewną mają bardzo dużą odpowiedzialność społeczną, publiczną. I z ramach pełnienia tej służby, to już pomijmy to, że 95% tych ludzi, już nieważne z jakiej strony jest, to nie uznaje tego w ten sposób, gdzieś tam w środku nie ma tego zinternalizowane, że to jest jakaś służba i jestem o tym przekonany i wydaje mi się, że też się tu ze mną zgodzisz. Jak wchodzą, to myślę mają, ale szybko im to wyparowuje. Ci ludzie mają z tego tytułu mnóstwo benefitów. Mają potężną władzę, mają potężny wpływ na rzeczywistość. Są chronieni w przeróżne sposoby, chociażby chronieni immunitetem. I jakby my ich utrzymujemy, Igor. My płacimy w ogóle na nich po prostu ciężko odpalamy im. Teraz jest taka, wiesz, no w Polsce panuje narracja libertariańska, jakby ludzie najchętniej nie płaciliby żadnych podatków, no bo my gdzieś tam mamy w głowach tak zbiorowo trochę nie kumamy, co to jest to dobro wspólne, a też nie ma nikogo mądrego, kto by nam to dobrze wytłumaczył, ale okej. Ale my tych wszystkich, no w cudzysłowie teraz powiem to wyrażenie, darmozjadów, my ich utrzymujemy. Więc skoro oni są tymi gośćmi i gościuwami na specjalnych w ogóle warunkach, utrzymywanych przez nas, którzy mają pełnić jakąś służbę na moją, twoją w ogóle jakby, oni są dla nas, a bardzo często się zachowują tak, jakby nie byli dla nas. I mają z tego powodu właśnie przeróżne benefity, przeróżne ochronki, okazje do robienia przeróżnych interesów. To ja uważam, że ich też można, i o tym też była trochę ta cała moja sprawa, linia obrony przy tej sprawie z Dudą, ich można kopnąć w zad trochę mocniej niż zwykłego człowieka. I ja po prostu jako artysta, bo jeszcze raz, ja w tym wszystkim jestem, artystą, dobra, ludzie nie lubią tego słowa, bo zaraz będziesz miał komentarze, a jaki z niego tam artysta, tam Bolesław Prus to był artysta. Okej, przyjmuję to oczywiście, ale jako ktoś, kto tworzy, tak? Ja mogę
Oczywiście, komuś się może to nie podobać, to może powiedzieć, to jest dwuznacznie moralne, ktoś może powiedzieć, to jest, słuchaj, przegiąłeś pałę i tak dalej, ale gdzieś tam, kładąc otwarte karty na początku, to jest historia, to jest fikcja, to jest powieść. Ja mogę to zrobić. Bo to nie jest pomówienie w tym sensie, że ja napiszę w mediach społecznościowych, że ja widziałem, jak Maniek w burdelu pod Płońskiem żonę zdradza. Ja, Jakub Żulczyk, widziałem, jak ten prawdziwy Maniek, wiesz, no nie, jesteśmy w świecie fikcji, jesteśmy w świecie pewnego wyobrażenia. I dopóki ja nie robię takiej rzeczy, że ja siedzę tu teraz na przykład z tobą, rozmawiam i robię takiego, ale wiesz co, Igor, Jasne. nie robię takiej rzeczy. Nie, tego nie ma. Ja się zgadzam. Są w tej książce 2 lub 3 takie sprawy, jakieś drobne, to kończąc ten wątek, są takie, bo to, co powiedziałeś jeszcze, i tutaj czuję się w obowiązku trochę wybronić, bo ty już powiedziałeś, że ja jeszcze specjalnie jakby użyłem pewnych takich plotek, a propos konkretnych ludzi, nie? I włożyłem Tak te jest. plotki. Ale tak jest. Tak jest w jednym czy w drugim przypadku, ale powiem ci też, że są takie przypadki, przepraszam za te dźwięki, tam są 1 czy 2 takie przypadki, kiedy ja już napisałem tę książkę i po napisaniu, już po wysłaniu książki do druku, po redakcji, zrozumiałem, że to, co ja wymyśliłem, też jest jakąś plotką na czyjś temat. I miałem takie cholera, nie? A ostatnia rzecz, no było też w tej książce parę rzeczy, które było parę rzeczy, które wyciąłem. Bo było parę rzeczy, które sobie uznałem, dobra, to już jest za dużo. To już nie ma sensu, to jest taka zgrane, niefajne i tak dalej. Ja tego w żaden sposób nie chcę rozstrzygać. Mówię o wątpliwościach, które ja miałem i takie wrażliwości, bo jednocześnie, bo gdyby ta książka była, uważał, że jest shitem, to jakby cię tu pewnie nie zaprosił, no bo chyba, że... Jasne. W ogóle... Nie mam takiego sposobu zgniatania. Ona jest ciekawa. I co więcej, ona... Moim zdaniem opowiada, tam jest kawałek prawdy. Znaczy ten zapach, te mechanizmy trochę są takie. To, że przerysowane, no są przerysowane, nie? Ale niestety dużo tego jest. I cieszy mnie, że tak wprost napisałeś też o mediach, tak? Bo akurat tak ci się trafiło, że napisałeś o polityce bardziej o jednej stronie, o mediach o drugiej stronie mniej więcej, bo tam pewnie nie wszyscy państwo rozpoznają nazwiska tamtych dziennikarzy, mnie to akurat te mieszanki nawet tam sobie na swoją potrzebę gdzieś tam rozkminiałem, kto może być kto. I oczywiście też pewnie tam jest ileś rzeczy, które nie zdarzyły się w rzeczywistości, ale teoretycznie, ale ten zapach, ta atmosfera, ten sposób myślenia o świecie, o tym, jak możemy wpływać na rzeczywistość, no to jest prawdziwe. Nie? I to jest coś, co mnie odpycha od mediów. Żyjemy polityka, media, to jest to, w czym my codziennie, w czym jesteśmy zanurzeni, mniej lub bardziej. Nie? Wydaje mi się, że tam prawda tej książki, no bo prawda literatury nigdy nie jest w faktach, nie? Ja lubię w ogóle sobie często rozmyślać o tym i to też kandydat, to o czym teraz gadamy, to też jest to. Gdzie jest prawda literatury? No prawda literatury nie jest w tym, co się kiedyś wydarzyło, no bo to jest prawda, powiedzmy tam dziennikarstwa, reportażu i tak dalej. Prawda jest w pewnych, raz, że w emocjach, a dwa, w postawach ludzkich. I o tym starałem się napisać książkę, o postawach ludzkich. A o postawach ludzkich na przykład w bardzo konkretnych w ogóle sytuacjach. Albo też trochę o postawach mężczyzn, to jest też książka o mężczyznach, o męskości pewnego rodzaju, pod którym to kątem obaj bohaterowie tej książki, obaj ci faceci, i prezydent, i reporter są do siebie bardzo, bardzo, bardzo podobni. Na pewno ta książka też, to co mówisz, ona wyrodziła się z mojej bardzo głębokiej niewiary w to, że w ogóle ktoś chce dobrze. To już powoli naprawdę, znaczy i ze smutku, z tej niewiary w to, że ktoś chce dobrze, i z mojego smutku, kurczę, który mnie ogarnął, kiedy zdałem sobie sprawę, że w ogóle zakładanie, że ktoś tam chce dobrze i ktoś po prostu ma jakieś czyste intencje, no jest z mojej strony jakąś w ogóle wielką naiwnością. Bo nawet jeśli ktoś taki jest, no to albo zostanie, następuje bardzo szybko jakaś defenestracja takiej osoby, albo następuje po prostu jakaś jej przemiana.
Bo ta osoba Niestety. chce przetrwać, nie? Niestety znam takie przypadki. Ale moim zdaniem jest w polityce sporo osób, które przychodzą, bo chcą dobrze. Na Bo pewno. chcą zmienić świat. Wiesz, ja się trochę, nie wiem, czy ja prowadzę jakąś szkołę przywództwa, gdzie my kształcimy przyszłych liderów. Chciałbym, żeby polskie elity były inne. Nie kształcimy polityków jako takich. Jest taka też szkoła liderów, która zajmuje się kształceniem polityków. My nie uczymy ich, jak robić kampanię i tak dalej. Ale tak marzył, żeby część z nich to byli przyszli, nawet zawsze mówię, a tu na sali na pewno jest jakiś minister i premier przyszły. I tak sobie marzę, żeby oni byli. I ja widzę masę ludzi, którzy są przedsiębiorcami, którzy są menedżerami, którzy pracują w administracji, bo tam różnych ludzi mamy, którzy chcą dobrze. Znaczy, chcą zarobić, chcą zbudować sobie firmy, czy tam odnieść jakiś sukces w czymś, czy się spełnić, ale którzy chcą dobrze. W ogóle spotykam w życiu wielu ludzi, którzy chcą dobrze, nie tylko tam, że nie są złymi ludźmi, tylko że chcą dobrze dla naszej wspólnoty, dla Polski, dla swojego tam miasta, jakkolwiek. Nie? Ja widzę takich ludzi. Tylko ten mechanizm polityki powoduje, że muszą iść na coraz większe kompromisy każdego dnia i sprzedawać tą swoją rzecz za jakieś marne grosze. Nie? Że muszą, no dobra, po to, żebyśmy najczęściej to co kiedyś słyszałem, bo teraz już nie rozmawiam szczerze z politykami, więc myślę, że się nie zmienili, nie? Bo tam 10 lat już tak mam mały z nimi kontakt. Kiedyś miałem duży. No, wie pan, to musimy, ja muszę to zrobić, bo potem, dzięki temu będę ministrem, no jakąś cenę trzeba płacić w polityce, tak, żeby wygrać wybory, no jak nie wygram wyborów, no to nic nie zrobię, no to żeby wygrać wybory, to muszę pójść na parę kompromisów, nie? No i pytanie, jakie są te kompromisy? A jak wygram, to będę zbawiał świat, nie? I wtedy na pewno już zrobię dobro. Pamiętam jeden taki przypadek, jak obserwowałem kogoś, to mówił mi, a tu wiesz, no... I wiedziałem, że to mój znajomy, że tutaj musi zrobić coś, co jest nieprawdziwe, nie? No ale to trzeba zrobić po to, żeby można było w przyszłości zrobić dobrą rzecz. No ale nie? gdzie jest to dobro w tej przyszłości? Ono się pewnie tak odsuwa. I potem się odsuwa i potem, no dobra, to trochę dobro... I ja dalej widzę tam chęć czynienia. Ja nie uważam, że wszyscy ministrowie, ja tu też jestem symetrystą, który pewnie przed z drugiej strony niż ty, ale dzisiaj myślę, że nie jest mi tak daleko. Jestem poza tymi światami. Patrzę na nie dzisiaj bez sympatii, muszę niestety przyznać. Ale nie uważam, że to są sami źli ludzie, tak? Którzy już dzisiaj chcą tylko czynić zło, tylko wyłącznie myślą, tylko że ten mechanizm demokracji, niestety, to jest demokracja, no, powoduje, że nie mogą robić rzeczy, które by chcieli, tylko muszą iść często na tak duże kompromisy. Jak myślę sobie o politykach, którzy zrobili dużo dobrego, na przykład taki prezydent Singapuru, który przez wiele lat zarządzał tym państwem i zbudował Singapur, stworzył naprawdę wspaniałe. No, ja tam nie chciał żyć w Singapurze, ale no, państwo zamożne, bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Ale no, tylko to nie restrykcyjne. Tylko to, kurde, my byśmy nie chcieli żyć w takim kraju. Nie. Bo tam, jak ktoś za bardzo był opozycyjny, to szedł do pierdla. No tak. I gazety opozycyjne... trochę w tak, taka bardzo... Większość ludzi ma to gdzieś, bo się nie interesuje, bo ma tak dobre życie, tak dobre możliwości. Więc tego byśmy nie chcieli, nie? Zwłaszcza my Polacy, kochamy wolność. W ogóle dobrobyt jest chyba kluczem do udanej dyktatury, nie? Jakby nie patrzeć. Wiesz, co mi się wydaje, że oczywiście, bo takie myślenie, że słuchaj, no w ogóle dziecinne jest myślenie o ludziach w ten sposób, że właśnie ktoś jest świadomie zły. I ktoś budzi się codziennie rano i mówi, ale jestem zły. Tak jak Gargamel w Smurfach się budzi i mówi, ale jestem zły, zaraz rozwalę tę wioskę Smurfów. No bo to dzieci tak myślą, nie ma takich ludzi. Każdy człowiek ma jakoś zintelektualizowane swoje jakby poczynania. W polityce jest tak samo. I każdy ma jakąś po prostu w głowie ukutą jakąś rację po prostu wyższą i jakąś w sferę idei i etyki dorobioną do swoich poczynań. Nawet ci, których my z naszej perspektywy, politycy, których uważamy za bydlaków, a którzy gdzieś tam nawet obiektywnie są bydlakami, bo doprowadzają do tragicznej po prostu śmierci, po prostu mnóstwa niewinnych ludzi, typu, nie wiem, Putin czy Netanyahu i tak dalej. To nie są ludzie, którzy się budzą rano codziennie i mówią, kurde, no przecież, ale ja jestem teraz zły, haha, i potem idą i składają noworodka w ofierze szatanowi. No to byłoby oczywiście dziecinne. I na pewno jest tak, schodząc kilka pięter niżej do tego, co ty mówisz, oczywiście, że jest mnóstwo ludzi, którzy, jest mnóstwo cwaniaków, którzy widzą w tym drogę do łatwych pieniędzy i kontaktów i jakby ustawienia się i tak dalej, ale jest mnóstwo ludzi, którzy mają w sobie ten taki, dzisiaj takie
trochę zepsute słowo, ale wciąż uważam fajny taki gen aktywistyczny. Kogoś, kto chce rzeczywiście przekształcić jakoś rzeczywistość na lepsze. I ma takie pobudki, kurczę, ma nawet jakiś pomysł na coś, ma jakieś rozwiązania, nie jest tylko po prostu takim biegającą po prostu małpą z brzytwą, tylko jest człowiekiem też, który się w czymś się specjalizuje, na przykład jeszcze ma jakieś swoje doświadczenia z jakiejś branży, w której pracował wcześniej, wie, co mogłoby lepiej działać. Na pewno pełno jest takich ludzi. Tylko ja niestety mam takie wrażenie, że właśnie to magiczne, ta cezura, o której mówisz, kiedy wygram, no w momencie, kiedy ten ktoś wygrywa, zostaje wybrany, powołany na ten swój urząd, na który startował, to wchodzi do takiego w ogóle, zamykają się za nim drzwi i on wchodzi do takiego w ogóle labiryntu, do takiego w ogóle innego świata trochę wchodzi, do takiej interstrefy. I w tej interstrefie, w tym labiryncie panują zupełnie nagle inne zasady. Nagle gra jest w ogóle, tak sobie to wyobrażam, o coś zupełnie innego chodzi. I nagle się okazuje, że tych ruchów jest dużo mniej możliwych do wykonania i jakby że trochę, ja sobie wyobrażam ten świat, dobrą metaforą tego świata moim zdaniem jest jakby ta część ekspozycyjna w Ikei. Że owszem, możesz sobie podnieść tu jakiegoś misia, tu podnieść jakiś kubek, coś obejrzeć, a generalnie musisz iść cały czas w jednym kierunku za wszystkimi i ta dowolność jest bardzo taka niewielka. Okej, w tym miejscu mogę się zatrzymać, ale w innym nie, ale idę jedną drogą razem ze wszystkimi w jednym kierunku. I pytanie jest takie, na ile można w tym świecie w ogóle jakby przeprowadzić jakąś taką grubszą rewolucję i też na czym w danym państwie te ograniczenia polegają. Byli politycy i są politycy na świecie, co prawda obecnie niewielu ich bardzo, ale którzy dokonali dobrych, dużych zmian. Oczywiście, że tak. Ronald Reagan, prawda? Oczywiście. Jego zasługi, jakkolwiek był, można było go... Dla mnie akurat on jest wybitnym politykiem i takich polityków mi brakuje. Na pewno wyjątkowa postać historyczna ogromnego kalibru. Czytałem jego fascynującą biografię ostatnio na wakacjach Reagana, taka autorstwa Maxa Buta. Strasznie z takiego... Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa postać. Moim zdaniem też trochę być może zrobił niedobrego, ale to, co zrobił niedobrego, też nie czuję się za krótki, żeby o tym mówić, bo ja po prostu nie mieszkam w Stanach Zjednoczonych, tak? Popatrz na też zdarzają się takie sytuacje, że historia cię nagle wynosi i cię odmienia. Jak prezydenta Ukrainy na Dokładnie. przykład. Ja właśnie o nim myślałem. Wychodzi ze świata, który dzisiaj gdzieś tam ty koło niego też jesteś, jakichś producentów filmowych i tak dalej, tak? Był aktorem, komediantem, no i nagle zachował się stał się przywódcą, prawdziwym przywódcą, który wybronił swoje państwo, wybronił masę ludzi, aczkolwiek też poszedł jak mówimy o mechanizmach polityki, poszedł na wiele kompromisów. Oczywiście. I ta historia, której ostatnio ciągle słyszymy o korupcji na Ukrainie, z którą on nie walczy, albo walczy tak, żeby pokazać, że walczy, ale żeby nie zawalczyć, bo iluś ludzi, którym dzięki temu może sterować, tam gdzieś jest przy władzy, nie? To jest też ten okrucieństwo tego świata. No, to jest w ogóle, wiesz, to jest w ogóle rzeczywistość jakaś nieporównywalnie okrutniejsza od naszej, wydaje mi się. I taka, którą też znowu rządzą nią jeszcze jakieś inne zasady, no bo jednak to nie ma takich zasad do końca, tak ja się bardzo słabo na tym znam, to znowu mówię tylko o swoich wyobrażeniach. Słabo się znam w ogóle na tej rzeczywistości wschodniej, politycznej, no ale mamy jednak to Ukraina, ona chce być dopiero tam, gdzie my. To cała ta wojna jest przecież, nie? Że oni chcą, żeby to wyglądało tak jak u nas, czyli żeby były, no powiedzmy, no jakieś tam rządy prawa, jakaś realna demokracja, jakiś realny system kontroli nad w ogóle z tymi, którzy tę władzę sprawują, jakiś realny trójpodział tej władzy i tak dalej, i tak dalej. No to oto przecież ta wojna jest, tak? Że oni nie chcą żyć w jakiejś takiej rzeczywistości satrapowskiej, post-ZSRR-owskiej, tylko oni chcą żyć w świecie tych wartości zachodnich. Takiego wyboru dokonało społeczeństwo i o to teraz się ten naród bije. Natomiast wiesz, no to jak to wygląda. W każdym razie no, na pewno mówimy o człowieku, który znikąd stał się za życia już taką postacią historyczną, nie? Jeszcze nie wiemy, jak on będzie oceniany, bo wciąż to wszystko się dzieje na żywo na naszych oczach, ale w bardzo młodym wieku wciąż stał się taką postacią ogromnego tam kalibru, tak? Jakby bez wątpienia. No. Ponieważ tym bohaterem tego programu nie są politycy, tylko
Żulczyk Jakub, to powiedz proszę, czym dla ciebie jest Polska? To jest coś ważnego? Czujesz się Polakiem? Oczywiście. Masz tutaj w brzuchu to ci... Oczywiście. Czy jesteś Europejczykiem, a gdzieś tam mieszkam w Warszawie? Znaczy, Europejczykiem. Ja się czuję na pewno Polakiem, w tym sensie przede wszystkim, no bo ja po polsku myślę, piszę, mówię teraz z tobą po polsku. Dorastałem w kulturze połowicznie polskiej. Na pewno połowa mojego dorastania to jest kultura polska, druga mojego dorastania z racji, że jestem dzieckiem wystawionym bardzo, takim pierwszym pokoleniem wystawionym na zalew kultury anglosaskiej popularnej, to jest ta druga połowa, ta kultura anglosaska popularna, ona jednak też, to jest połowa tej mojej krwi. No tak, ale to nie jest, to jest coś, co... W czym żyjemy, nie? Tak, ale to mogę powiedzieć, że to mnie na pewno współtworzyło, ale no absolutnie, wiesz, ja się czuję w ogóle patriotą, nie? Ja po prostu mam trochę inny pomysł na to, czym to jest. A czym jest patriotyzm? Ja nie muszę tego, wiesz, gestami jakby manifestować, nie? Wiesz co, patriotyzm moim zdaniem... Dla ciebie. Dla mnie patriotyzm... Ja jestem człowiekiem, który lubi... Ja tak naprawdę jestem człowiekiem bardzo pragmatycznym. Ja lubię myśleć w kategoriach na przykład takiej efektywności danego w ogóle działania. I dla mnie patriotyzm to jest coś, co przynosi mały pożytek. Mały codzienny pożytek, co przynosi wszystkim. To jest patriotyzm, a lepszy mały codzienny pożytek niż wielka jakaś symboliczna szkoda. Czyli na przykład patriotyzm to jest uczciwość. To jest względne przestrzeganie prawa. To jest nienarażanie innych na jakieś po prostu głupie niebezpieczeństwo. To jest umiejętność jakiegoś abstrakcyjnego myślenia, na przykład, nie? To jest na chwilę schowanie jakiegoś swojego takiego po prostu, nie wiem, potrzeb swoich czy narcyzmu do kieszeni. To jest jakaś umiejętność rozmowy i to jest jakaś też, no to po prostu dbanie o to, co nie jest tylko moje, tak? Co nie jest tylko moje, w sensie nie tylko to, do czego mam jakiś akt własności, dowód zakupu, akt notarialny i tak dalej, tylko to, co jest też moje, w sensie jest jakąś taką wspólną, na przykład, przestrzenią. No. Czujesz się częścią wspólnoty? Tak, to wiesz, to nie mam na ten temat jakiegoś idealistycznego patrzenia, to nie jest też Ale tak... czujesz masz jakiś obowiązek, zobowiązanie wobec wspólnoty? Tak, na przykład podatki płacić. To jest jakby moje zobowiązanie względem wspólnoty. Reagować, kiedy coś widzę. Bezpiecznie jeździć, przestrzegać przepisów ruchu drogowego na przykład. Nie narażać właśnie innych na różne niebezpieczeństwo. Takie codzienne właśnie uczciwość, prawdomówność. To są moje obowiązki względem wspólnoty. To oczywiście to, co ja robię, oczywiście jestem osobą publiczną, moja praca jest publiczna. Ona też jakąś tam robotę dla kogoś dobrą, dla kogo złą, publiczną wykonuje. No ale świat się nie składa, Polska się nie składa tylko z takich ludzi jak ja, tak? Polska się składa ze wszystkich Polaków, a te rzeczy, o których powiedziałem, które dla mnie są na przykład patriotyzmem, to jakby każdy może to robić. No, nie każdy będzie pisał książki albo prowadził programy, ale każdy może po prostu każdy funkcjonuje w jakiejś swojej małej codzienności, może na przykład być w tej rzeczywistości, wiesz, sympatyczną osobą. No. A czujesz się dobrze w Polsce, w której takimi samymi obywatelami są, żeby tak bardzo uprościć, słuchacze Radia Tok FM i słuchacze Radia Maryja. I jedni i drudzy zasługują na szacunek. Nie musimy się zgadzać, ale zasługują na szacunek. Każdy, kto w bezpośredni sposób nie zagroził mojemu każdy, kto z premedytacją nie zagroził mojemu bezpieczeństwu, albo nie zagroził bezpieczeństwu mojej rodziny, albo nie okazał mi celowo jakiegoś braku szacunku, w sensie nie zaatakował mnie pierwszy, zasługuje na mój szacunek. Nieważne jakby co robi, tylko chciałbym, żeby jak najwięcej ludzi tak myślało. Bo ja nie mam problemu z tym, że ja żyję w kraju, w którym po prostu widzisz to, czego ja nie lubię w Polakach. Mogę ci powiedzieć, co w Polakach lubię? Bo lubię w Polakach zaradność i dynamiczność i pewną jakąś niesamowitą energię i to, że my gdzieś tam jako naprawdę
wykonaliśmy ogromną pracę jako naród, jako społeczeństwo i mamy w sobie jakiś, kurde, fantastyczny potencjał i to w Polakach w ogóle lubię, że my potrafimy być bardzo w ogóle tacy żywotni, fajni, że tu cały czas w ogóle coś się dzieje, że jakby jest tu pewna taka zaradność, dynamiczność, są tutaj, wiesz, kurczę, jakby w tej rzeczywistości nagradzane. My jesteśmy też trochę tacy walnięci, mam wrażenie, ja to walnięcie lubię tą taką naszą, wiesz, po prostu taką pewna nieszablonowość też jest wpisana, taka, my mamy trochę tego popieprzenia słowiańskiego, ja to bardzo w nas lubię, ale czego w Polakach na przykład nie lubię, to, że nas bardzo łatwo jest zastraszyć. I ja wiem, dlaczego nas jest bardzo łatwo zastraszyć, bo my wciąż żyjemy, kurczę, w traumie powojennej tego koszmaru dwudziestowiecznego i to jest, wiesz, my to po prostu z brzuchów matki to wynieśliśmy. My jesteśmy w takim bardzo długim cieniu czegoś, co w ogóle chyba może zabrzmie teraz jak jakiś szarlatan, ja uważam, że chyba najcenniejsza na tym etapie jest tam jakaś rozmowa w ogóle psychologiczna, terapeutyczna, niż na przykład historyczna, nie? To, o czym my wszyscy czujemy i to, co mamy w głowach pochowane, bo mamy straszne rzeczy w głowach pochowane. Nasi dziadkowie wcale nie żyli tak dawno temu, a w ogóle jeszcze żyją w niektórych przypadkach. Mówię o ludziach ze swojego pokolenia. I to, że nas jest tak łatwo zastraszyć, to znaczy, że nam jest bardzo łatwo wmówić takiego, wiesz, fikcyjnego wroga, który po prostu nagle tu może i przekierować naszą uwagę albo właśnie na siebie nawzajem, albo przekierować uwagę na kogoś, kto tu mieszka, ale na przykład jest z innego kraju, albo kogoś, kto ma, nie wiem, inną orientację seksualną i tak dalej. Albo kogoś, kto jest katolikiem. Albo kogoś, Bo to też jest... No, tak, ty mówisz o jednych zagrożeniu, ale ja słyszę bardzo często zagrożenie, nie tu faszyzm idzie, no bo to są ci katole, kościół, krzyżami machają, to straszne. Nie, ja bym tego aż tak bardzo nie zrównywał i jakby nie... A pamiętasz, jak pokazywano kiedyś, teraz już może mniej, nie wiem, ja też nie oglądam już teraz tych telewizji, ale pamiętam, jak kiedyś pokazywano właśnie słuchaczy Radio Maryja w jednej ze stacji telewizyjnych, bo kiedyś uczestniczyłem w takiej dyskusji z moim kolegą ówczesnym i a propos tego, czy Polska jest krajem tolerancyjnym, czy nietolerancyjnym. I nam mówi, że Polska jest nietolerancyjna. Mnie tak wepchnięto wtedy na prawej stronie. Ja powiedziałem, tak, Polska jest bardzo nietolerancyjnym, również dlatego, że tak są pokazywani na przykład katolicy w ja części myślę, że Polska jest bardziej tolerancyjnym krajem, niż jest to nam w ogóle wmawiane i to, jak ta temperatura jest podgrzewana w przestrzeni publicznej. Bo my jesteśmy po prostu, dlatego my możemy stać się nietolerancyjni szybko, bo nas łatwo jest zagrzać i przestraszyć sobą nawzajem, albo przestraszyć, straszenie na przykład ludźmi LGBT też jest straszenie po prostu sobą nawzajem, bo to też są po prostu obywatelki i obywatele Polski, czy tam osoby obywatelskie, jak niektórzy wolą, żeby o nich mówić, więc ja po prostu z szacunku też się do tego w ten sposób odnoszę. Ale słuchaj, ja wiem, do czego ty konkretnie pijesz, Igor. I rzeczywiście w ogóle to jest tak, że najbardziej okropną rzeczą, moim zdaniem, najbardziej niesmaczną, najbardziej paskudną, którą robili politycy po obu stronach tego okopu, było nawet nie tyle napuszczanie na siebie polityków nawzajem, tylko napuszczanie na elektorat tych drugich ludzi i przedstawianie zarówno tych wyborców z jednej strony jako jakiejś, kurczę, wiesz, czarnej sotni, tam stało od ZOMO, z drugiej strony tu lemingi, tu coś, tu zabierz babci dowód. To jest najbardziej paskudna i krecia robota, jaką zrobiono. Bo jakby ja Radia Maryja, jeśli w życiu słuchałem wielokrotnie, albo poznawczo, albo dla beki, uważam, że jakby powiedziano tam mnóstwo rzeczy w ogóle paskudnych. Uważam, że robota, którą zrobiła w sferze publicznej ta radiostacja, no zdecydowanie uważam, że to była zła robota, ale w momencie, kiedy ktoś zaczął obrażać babcie słuchające Radia Maryja, no to mi się pamiętam taki moment, czerwona lampka, zaraz, ale ty o mojej babci mówisz, gnoju jeden. Jakby odwal się od niej. Ja kocham moją babcię, nie życzę sobie, żeby się obrażał, tylko dlatego, że ona słucha Radia Maryja. No na Boga, niech sobie już słucha czego chce, bo ja jestem jeszcze z tej starej szkoły, z tej bardzo starej szkoły, że poza jakimiś naprawdę skrajnymi wynaturzeniami, czy jakimiś nawoływaniami stricte do jakiejś nienawiści i przemocy, no to generalnie to jeśli ja się z kimś nie zgadzam, to nie jest tak, że ja od razu chcę, żeby właśnie to, o czym gadaliśmy, żeby on zniknął. Żeby go nie było. Myślę, że umiemy się nauczyć tego, że jesteśmy tak różni i różnorodni, bo ja myślę, że tego nie wiedzieliśmy o sobie.
Znaczy, ja nie wiedziałem, że Polska jest tak wielobarwna. Bo wydawało, no bo kiedyś przez komunizm, tak, zostaliśmy tak zhomogenizowani, wyglądaliśmy wszyscy równo, granice były zamknięte. Jesteśmy bardziej konserwatywnym społeczeństwem niż inne społeczeństwa, czy byliśmy. Znaczy, dalej pewnie jesteśmy bardziej, tak, jakby. Ale to się zaczęło zmieniać. Nie? I myśmy tego nie widzieli. To po prostu kiedyś było tam ściśnięte, no i ktoś tą klapkę, tą pokrywkę zdjął i okazuje się, że to są ludzie głęboko wierzący i są ludzie głęboko niewierzący, prawda? I są ludzie o wrażliwościach takich, innych. I w tym nie ma niczego złego, że jesteśmy różni. Tak? To jest wartość w ogóle. To jest ogromna wartość. Tylko żebyśmy się nauczyli żyć obok siebie. Nie musimy się kochać, nie musimy mówić, że musimy się zgadzać, tylko żebyśmy normalnie ze sobą rozmawiali. Nie? Szwajcarzy też są różni, podejrzewam, ale jakoś normalnie funkcjonują, uzgadniają tysiące rzeczy i żyją sobie spokojnie i budują siłę swojego państwa. Ja myślę, że my umiemy żyć obok siebie, tylko my jesteśmy tego coraz bardziej gwałtownie i drastycznie oduczani. Chciałem już tylko nawiązać do tego, co powiedziałeś o tej właśnie, wiesz, tam niechęci, czy nietolerancji, czy nienawiści do katolików. Oczywiście jasne, że ludzie, którzy są po tej drugiej stronie, potrafili też mówić rzeczy jakieś obraźliwe, czy okropne, czy nieetyczne i tak dalej. I wielu bardzo, bardzo łatwo jest znaleźć przykłady różnych ludzi, którzy jakby krytykując Kościół w Polsce, czy krytykując ludzi wierzących, oczywiście przegięli pałę. Sam napisałem, akurat to ja nie przegiąłem, uważam, pałę, ale sam napisałem taką bardzo gdzieś tam kontrowersyjną książkę Czarne Słońce. Tylko widzisz, jaki jest w ogóle tutaj, to chciałbym tutaj się wtrącić, widzisz, jaki jest w ogóle trik. Bo oczywiście, że warto piętnować każdy przejaw chamstwa, czy jakiejś nieczułości, a zwłaszcza agresji w ogóle i przemocy i też wandalizm jest moim zdaniem czymś po prostu jakby niedopuszczalnym. Tylko jest tutaj jedno ale, bo pod spodem każdego konfliktu jest jakieś pytanie i moim zdaniem pytanie tutaj jest takie, czy my byśmy chcieli, żeby Polska była państwem laickim? I co to znaczy, że Polska jest państwem laickim? Bo moim zdaniem to, że Polska byłaby państwem laickim, nie oznacza tego, jak się na przykład ludzi straszy, że byłoby dostęp, że jakby uczestniczenie w obrzędach wiary katolickiej i praktykowanie byłoby, czy jej manifestowanie byłoby jakkolwiek ograniczane. Nie no, bycie w państwie laickim moim zdaniem oznacza to, że przedstawiciele jakiejkolwiek większości bądź mniejszości religijnej, kapłani, przywódcy religijni nie mają bezpośredniego wpływu takiego na przykład na ustrój, na prawodawstwo, na przepisy i tak dalej. No jest to odseparowane, że na przykład nie ma w szkołach religii, tylko te zajęcia z religii są dobrowolne i one są poza szkołami, że jakby generalnie narracja państwa jest taka, że są różne wyznania i jakby te wyznania gdzieś tam, nie licząc znowu jakichś skrajnych, ekstremalnych, propagujących przemoc grup, na te wszystkie wyznania gdzieś tam jest przestrzeń w opinii publicznej, czyli pracujemy gdzieś tam rzeczywiście na jakieś takie społeczeństwo inkluzywne oparte na szacunku, a nie tak naprawdę zawiaduje tym wszystkim jakaś tam większość, która wcale nie jest tak bezwzględna, jak zaczyna się wydawać. Więc o tym trochę rozmawiamy, a bardzo często mam wrażenie, że w momencie, kiedy w ogóle zaczyna się ta rozmowa, nie? Bo ja na przykład jestem za tym, żeby Polska była państwem laickim, ale mi do głowy by nigdy nie przyszło, żeby komukolwiek ograniczyć, zabronić, czy kogokolwiek krytykować, czy w ogóle piętnować za to, że on w ogóle chodzi do kościoła i jest w życiu by mi to do głowy nie przyszło. Ja się w ogóle wychowałem w rodzinie katolickiej i gdzieś wciąż te wartości jakieś tam chrześcijańskie w sobie mam. A mam czasami takie wrażenie, że kiedy kładziemy na stół, zaczynamy w ogóle o tym rozmawiać, to dużo się robi właśnie po stronie ludzi gdzieś tam otwarcie wierzących albo jeszcze będących na przykład w polityce, że jakakolwiek rozmowa na ten temat jest właśnie próbą jakiegoś ograniczania, tudzież piętnowania, czy prześladowania ludzi, którzy są katolikami. No zaraz, katolików na papierze w Polsce jest jakieś 90%, a realnie biorąc teraz
nikt tego nigdy nie zbada wiarygodnie, ale ludzi, którzy rzeczywiście uczestniczą w mszach świętych, jakby są we wspólnotach swoich parafialnych, którzy żyją tym, są na co dzień ludźmi praktykującymi religijnymi i w życiu starają się kierować tymi wartościami, to też jest ich, no moim zdaniem w Polsce wciąż grubo więcej niż połowa. Więc rozumiesz... Rozumiem, co mówisz absolutnie i uważam, że taka rozmowa jest absolutnie dopuszczalna i uzasadniona. No. I masz pełne prawo do wypowiadania takich opinii i masz pełne prawo do życia w kraju, w którym ty się, jak rozumiem, człowiek niewierzący, się dobrze czujesz, tak? Czy, Nie nazwałbym siebie człowiekiem niewierzącym. Dobra, człowiek, który no chce... na pewno nie jestem praktykującym katolikiem, tak? I to jest w ogóle nie chodzę na dla msze mnie oczywiste, jasne. Oczywiste, jasne też dla mnie to, że w tej sprawie możemy się różnić. Ja akurat jestem pewnie ciut bardziej po drugiej stronie, tylko trochę. Nie? Bo jestem wierzącym, jakoś nie super praktykującym, ale uważam, że ten świat jest ważny. No? I rozumiem też wrażliwość ludzi, którzy się obawiają tego, nie? Że ktoś im ten świat chce zabrać. I moim zdaniem ten spór, że to jest spór, jest absolutnie uzasadniony. I on właściwie się nigdy nie skończy. Skończy, aż jedna z tych stron wymrze, pewnie nigdy nie wymrze, bo pewnie zawsze będziemy się między innymi pod tym względem różnić. Ja nie widzę w tym żadnego problemu, tak? Że są ludzie, dla których wiara jest czymś ważnym. W Polsce myślę, że jest inaczej niż gdzie indziej, dlatego, że Kościół odegrał bardzo ważną rolę w naszej historii. Tak. Dużo ważniejszą niż w innych państwach, zwłaszcza w tych czasach złych, tak? W czasach zaborów, okupacji, komuny i odgrywał bardzo ważną rolę dla podtrzymania i polskości, i wolności, co nie było, co nie działo się w wielu różnych krajach. Tak? Kościoły w różnych krajach odgrywały różną rolę. W Polsce akurat odegrał taką rolę i to dla ludzi ma duże znaczenie. Nie? I teraz możemy... I to jest moja dopuszczalna dyskusja, tak? Teraz była na przykład inauguracja prezydentury Karola Nawrockiego, była msza, śpiewano Bogu Rodzice, nie? I ja rozumiem, że dla ludzi niewierzących, no... Ale dlaczego też nie? To jest część bardzo mocarna, część polskiej historii, no? Ale nikt nie chce tego wyrokować, ani z polskiej historii, I może jakby to... Ja nie mam problemu z tym, żeby to było. Możemy dyskutować, moim zdaniem, zupełnie... To jest w ogóle... Żeby religii szkodzi to, że jest uczona w szkołach obowiązkowa. Znowu, bo ty mówisz o czymś trochę innym, mam wrażenie, Igor. Bo ja nie mam problemu z tym, że na inaugurację prezydencką jest msza święta. Czy jakby, że prezydent mówi, tak mi dopomóż Bóg. No to też prezydent jest wierzącym człowiekiem, tak? Jakby jego prawo, w momencie, kiedy obejmuje urząd, sobie tę celebrację zrobić, jak mu się w ogóle podoba, nie? To ja nie mam z tym w ogóle żadnego problemu. Ale masz poczucie, że Kościół ma wpływ na życie... Ja myślę, ja wciąż mam poczucie wpływu, że Kościół jest... W ogóle to jest tak. Kandydat jest niepełną książką trochę, bo pokazuje im świat polityki, świat mediów, a takim światem w ogóle niewidzialnym jest jakby lobbying, czyli świat kapitału, który wpływa w różny sposób na władzę. I gdybym chciał taką pełną naprawdę książkę napisać, to jeszcze powinien być trzeci bohater z tej trzeciej strony, czyli ktoś po prostu z jakimś kapitałem, kto chce ubić jakiś interes i wtedy w tym trójkącie to ta powieść byłaby tak w pełni już taka, wybrzmiałaby to, co chcę powiedzieć, tylko że wtedy po prostu napisałbym kolejną książkę 1000 stron już bez przesady. A Kościół, moim zdaniem, jest w Polsce takim niewidzialnym lobbystą, który ma ogromny wpływ na wiele spraw, to takich też po prostu jak w Polsce wygląda. I znowu też kapłani i są moim zdaniem bardzo chronieni zarówno pewnymi takimi niewidzialnymi immunitetami, jakie też są, no chociażby to, że Kościół nie płaci w Polsce żadnych podatków, sprawia, że jakby funkcjonują w społeczeństwie na bardzo preferencyjnych w ogóle warunkach. Ale jak wiesz, dostał nieprawdopodobny łomot w ostatnich latach. Niestety, to z bólem, zasłużony. No zasłużony. I stracił że tak. nieprawdopodobnie swoją pozycję. Ja nie widzę niczego złego w tym, że Kościół lobbuje w sprawach, które są dla niego ważne, tak? Że wypowiada się w sprawach tam, nie wiem, aborcji, różnych etycznych, takich teologicznych, to jest ich job. Nie? No. Ja z tym nie mam problemu. Jak sobie mówią, co chcą, ale co innego mówić, a co innego mieć realny wpływ na to, na przykład, jakie są ustawy procedowane albo nieprocedowane.
To jest zupełnie... wiesz, Ale jeżeli zupełnie inna sprawa. rozmawiamy na przykład o takim powiedzmy, najbardziej wrażliwa sprawa, tak, w której ludzie mają, znaczy bardzo różnią się, kwestia aborcji. No, no i Kościół w tej sprawie ma bardzo jednoznaczne zdanie. No i co się dziwi, że jakby lobuje w tej sprawie, że chciałby, żeby prawo było takie, a nie inne. Nie mówię, że mam się z tym zgadzam, czy nie, tak? Tylko jakby, że ma do tego, tak każdy obywatel ma do tego prawo, do lobowania w swojej sprawie. Kurde, wchodzimy teraz, ale wiesz, no czy każdy obywatel, no są, wiesz, są obywatele, którzy mają dane, wiesz, to jakby, no pan Edmund, który pewnie gdzieś tam, przysłowiowy pan Edmund, który gdzieś tam sobie marszałkowską teraz przyjeżdża na rowerze, jak rozmawiamy, no to jego, powiedziałbym, możliwości lobbystyczne są stosunkowo niewielkie. Zamknę to może tak. Słuchaj, ja w ogóle formalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o moje, że tak powiem, życie religijne, ja formalnie rzecz biorąc, to ja w ogóle jestem, co ciekawe, buddystą, bo ja przyjąłem jakby schronienie jakieś 2 czy 3 lata temu w Sandze i zdarzało moim nauczycielem był Andrzej Krajewski, Roshi Getsugen i ja znowu nie współuczestniczę w tym życiu, przestałem do tej sangi jakoś tam jakiś czas temu chodzić i znowu jestem tak jak buddystą niepraktykującym, ale to był ostatni epizod mojego bardziej zaawansowanego życia religijnego, ale pamiętam, że myśmy w Sandze odbywali takie rozmowy, które były bardziej takie pół żartem, pół serio, a w sumie, zaraz, no my tu buddyści, zaraz mamy swój związek wyznaniowy, my tutaj praktykujemy jakąś wiarę, coś tam sądzimy, co my jakby, może my też byśmy chcieli być jakoś zauważeni, albo mieć jakiś wpływ na rzeczywistość w ogóle i tak dalej, no ale potem zaczęliśmy, oczywiście zamieniało się w to żart, bo ile tam jest tych buddystów w Polsce? 1000 nas jest, może 5000, no to maks, jest to raczej jakaś taka dosyć egzotyczna sytuacja. Ale nikt nie czyni szkody buddystom z tego powodu, że są Nie, absolutnie nikt nie czyni w ogóle żadnej szkody buddystom z tego powodu, że są w ogóle buddystami, przynajmniej w Polsce. To taka krzywda to się może dziać, wiesz, w niektórych krajach muzułmańskich, gdzie akurat buddyści mają dosyć mocno przechlapane, ale wiesz, rozmawialiśmy sobie, a gdybyśmy nagle tak sobie coś tam właśnie wymyślili, no nie, nas jest kilkoro tysięcy, nas jest bardzo niewiele, mamy sobie jesteśmy niszą taką, nie wiem, jak jacyś w ogóle akwaryści, robimy swoje albo nie robimy, przyjmujemy to, nie mamy to co właśnie, tego też mnie buddyzm nauczył, że najlepsza rzecz, jaką możesz robić, to wpływanie na rzeczywistość jakimiś takimi małymi, drobnymi w ogóle gestami, bycie tu i teraz i rozumienie, że owszem, na tę rzeczywistość masz niewielki jakiś wpływ dookoła siebie, ale jednak masz. To była ta piękna lekcja, którą wyniosłem. Ale też pamiętam, co powiedział, nie wiem, czy to Rosi akurat powiedział, jak ktoś to powiedział w Sandze, że w idealnej sytuacji, mówimy teraz o różnych grupach wyznaniowych, was jest najwięcej, was jest trochę mniej, nas jest trochę, a nas tutaj jest bardzo, bardzo mało. Ale w idealnej sytuacji wszyscy możemy jakby robić to, co uważamy za słuszne, kierować się w naszym życiu jakimś naszym własnym sumieniem, które wynika gdzieś tam z naszych na przykład jakichś tam prawd czy drogi etycznej, którą przyjęliśmy, ale gdzieś tam wpływ na to, jak funkcjonuje państwo, którego korzenie bardziej mają miejsce w takiej etyce uniwersalnej, mniej więcej mamy na to podobny. W sensie, że jakby owszem, dorzucamy się do tego jakoś każdy swoją pulą, ale nie ma tak, że jedna bardzo wyraźna droga koordynuje, wiesz, i ma taki wpływ na państwo. I oczywiście, że to nie jest o tym, oczywiście, że nigdy w Polsce nie będzie prezydenta, który nagle zrobi jakiś obrząd buddyjski, obejmując urząd. Nie wyobrażam sobie tego, mogłoby to być, wiesz, w miarę komiczne, ale uważam na przykład w momencie, kiedy na przykład polscy katolicy, a ściślej polscy politycy, którzy są katolikami, nagle mówią nagle o jakimś prześladowaniu katolików akurat w Polsce i z reguły tylko dlatego, że ktoś powiedział coś niemiłego, niesmacznego, okropnego, ale po prostu coś powiedział i mówią nagle, używają jakichś takich górnolotnych słów. No jest to trochę, moim zdaniem, wiesz, odwracanie kota ogonem, a kończąc ten wątek religijny, ja w ogóle jestem dosyć na świeżo w miarę z jakąś tam kolejną lekturą
Ewangelii, bo też było mi tam to do czegoś potrzebne i mam im dalej w las, im dalej żyję, tym bardziej mam wrażenie, że akurat Chrystus jest bardzo wyjątkowo niezrozumianą i niesłuchaną osobą. To fantastyczna puenta do naszej rozmowy. Przypomnijmy sobie puentę książki Kandydat, którą bardzo lubię, która brzmi, że każdy jest dzieckiem Boga. Tak. Słuchaj, bardzo dziękuję za otwartość, bo podzieliłeś się sobą bardzo mocno i dowiedziałem się, i państwo dowiedzieli się, słuchacze, sporo rzeczy. Dzięki, że byłeś tutaj. Ja ci również bardzo dziękuję. Na koniec, o czym tak rytualne w każdym wywiadzie, ale to jest ciekawe po prostu. No. O czym teraz piszesz? Kurczę, mam teraz na tapecie takie 2 projekty, o których nie mogę powiedzieć. Dobra. Ale one są, powiedzmy, że jak uda się oba te projekty domknąć, to one w bardzo fajny sposób, jeden jest powiedzmy projektem powieściowym, drugi jest projektem bardziej ekranowym i jak te 2 projekty uda się domknąć, to się w taki bardzo fajny sposób zamknie pewien etap w moim życiu. Bardzo jestem ciekaw. Dzięki serdeczne, Kuba. Dzięki serdeczne, Igor. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Jakub Żulczyk, Układ Otwarty. Dzięki serdeczne.